Panu kapitanowi mikrofon. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, wszemi wobec. Witamy. Kto prowadzi? Ty. Ten taniec. No to dobra. To w Tak, takim znaczy razie. będzie pół godziny monologu kapitana, a potem wejdą goście. I Potem tak, ja właśnie chciałem będzie o zdementować ekonomii. wasze plotki w tym zakresie. O monologach. Tylko 26 Będzie minut. dłuższy. Okay. Dobra. To w takim Dobrze, razie nie jesteśmy. chciałem serdecznie powitać od góry profesor Daniel Boćkowski, Kłaniam się. Paweł Jeżowski, kapitan Maciej Lisowski Dzień dobry wszystkim. i Mateusz Lech. Wyłączyliśmy kapitana, zrobiliśmy szybki wstęp i możemy przechodzić do działania. Mój drogi, spokojnie, wszelkie pogłoski o mojej śmierci są przedwczesne. A teraz miał jeszcze do nas dołączyć, zdaje się, Maciej Korowaj. Tak jest. Może się wbije w ostatniej Dołącz. chwili. Trudno. I w związku z tym, że on ma tylko godzinę czasu, będziemy zaczynali od tematyki geopolityczno-wojskowej, bo ona się w tych dniach ostatnio mocno ze sobą jedna z drugą przenika. Trudno nie zacząć od rzeczy najważniejszej i sztandarowej w tym momencie, czyli od wileńskiego szczytu NATO, czwartego już szczytu natowskiego, od kiedy Rosja napadła w lutym 2022 na Ukrainę. Tyle ważnych rzeczy się działo, aktualizacja doktryn i od jakiegoś czasu, od mniej więcej drugiego i trzeciego spotkania takiego szczytu, trwały już poważne prace nad tym, co zrobić, aby ten wileński szczyt mógł się już skupić na konkretach. I wygląda na to, że o ile te konkrety w części ważnej się pojawiły, trochę rozczarowania jest po stronie ukraińskiej, bo liczyli na coś więcej, ale oni ostatnio cały czas są rozczarowani, bo uważają, że powinni dostawać więcej. O tyle wygląda na to, że niestety, ale polska polityka, albo raczej dyplomacja, wchodzi w jakiś dziwny, kolizyjny kurs z niektórymi ważnymi kwestiami omawianymi na tym szczycie, ale to będzie temat na koniec. To, co jest najważniejsze w chwili obecnej, moim skromnym zdaniem, Maciek, jak się pojawi, i tutaj jeszcze ewidentnie na ciebie, Danielu, liczę, to są konkrety w zakresie planów obronnych NATO. NATO ponownie, co jest najważniejsze, w ciągu ostatnich 10 lat wracało, ale dopiero wracało, a od czasu, jak zaczęła się ta szalona migracja przez Morze Śródziemne i użycie przez ISIS tak zwanej bomby demograficznej, NATO zaczęło wracać do korzeni, jakimi były idee związane z kolektywną obroną, czyli że to jest sojusz militarny o charakterze obronnym. Bo przez dłuższy czas, po II wojnie w Zatoce Perskiej, był to sojusz bardziej już tylko polityczny, o co zresztą dbała bardzo Rosja, żeby w tą stronę kierować ewolucją, jeżeli to jest tylko możliwe, ewolucją NATO. Cześć Macieju. Witam Cześć wszystkich. Maćku. Witam. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja się oddalę i oczywiście nie zgadzam się z panem Maciejem kapitanem Lisowskim. Tradycyjnie na się nie temat zgadzasz. naszego tutaj stanowiska i jakoś Ale to jeszcze inaczej nie wiesz, o widzę, co chodzi. ale Nie to- chodzi o stanowisko, nie Ja chodzi już o wiem, co stanowisko. chodzi. Ja już wiem, o co chodzi. Tak. Wiem, że wiesz, O, rany. ale inaczej tutaj przykładasz punkt przyłożenia. Dobrze, potem sobie pogadamy. Panowie, będziecie się tam, A wiecie, teraz wam oddaję głos.
Więc kontynuując temat tego Wilna. Chodzi o to, że najważniejsza rzecz, czyli regionalne plany obrony, to musiało być już opracowywane odpowiednio wcześniej i od góry zawsze się takie rzeczy robi, od ogółu do szczegółu. I teraz na poziomie ogólnym, z uwzględnieniem, jakie są te główne kierunki, na których musi NATO być przygotowane do agresji rosyjskiej, zostały wyszczególnione. Oczywiście główni gracze na danym odcinku, w danym regionie są od razu też wskazani. Zidentyfikowano prawdopodobieństwo, jaki to będzie obszar możliwej konfrontacji, czy morski, czy lądowy, czy powietrzny, i odpowiednio do tego zostali wstępnie przypisani właściwi gracze z drużyny natowskiej do wspierania tych krajów, które są na flance tego wszystkiego. Czyli mamy od góry patrząc, od kiedy Finlandia przystąpiła do NATO, mamy jej długą 1300 km granicę z Rosją, kawałek granicy norweskiej z Rosją. Automatycznie jest to jeden kierunek, gdzie istnieje ryzyko zagrożenia działań lądowych oraz powietrznych. I w tym przypadku również duże zagrożenie działaniami morskimi, dlatego do tego kierunku planiści NATO dopisali również północny Atlantyk. I to oznacza od razu, że do wspierania Finlandii, Norwegii, z automatu niejako można dopisać Szwecję, zapewne również Danię, ponieważ ma chociażby Grenlandię i ma swoje interesy na wodach subpolarnych, Kanada i oczywiście Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Naturalny kierunek tego, kto może tutaj wspierać. Region centralny to jest ten region, gdzie są 3 państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia oraz Polska, bo graniczymy lądowo z Białorusią oraz z obwodem królewieckim, tak, już się teraz pilnuje, że to jest królewiecki, i w związku z tym tu jest ryzyko przede wszystkim wojny w domenie lądowej i powietrznej, a jako już bezpieczne wskazano nam co? Bałtyk, czyli wewnętrzne morze sojuszu, jakim jest NATO, gdzie wszystkie te państwa, ich floty, ich siły powietrzne są w stanie pod każdym względem albo nie pozwolić na wyjście w rejony operacyjne floty rosyjskiej, albo strącić ją z szachownicy, jeśli zajdzie taka potrzeba. My też mamy w tym swój udział, bo morska jednostka rakietowa, nawet jeżeli sprzedamy ten jeden jej dywizjon z najstarszym sprzętem na Ukrainę, to uzupełnimy to sobie drugim dywizjonem świeższych, nowszych rzeczy i te 2 dywizjony w zupełności we współpracy z pozostałymi krajami, które mają floty na Bałtyku, wystarczą do wyeliminowania ryzyka użycia rosyjskiej floty i najprawdopodobniej również jakiegokolwiek desantu od strony morza na ląd. No Maćku, a teraz, przepraszam, że ci przerwę, ale to my jesteśmy w tej strefie środkowej i kto w razie czego jest oddelegowany do pomocy nam? I nie, że oddelegowany, mogli... tylko jak gdyby w naturalny sposób jest przewidziany. Okej, i jakbyś tu podzielił się głosem z Maćkiem Korowajem, bo będzie musiał znikać szybko. Jeżeli... Spokojnie, jeszcze póki co jestem, ale tutaj Maciek, szczególnie Mateusz, bardzo ważną kwestię poruszyliście, bo w zasadzie NATO przedstawiło na Wilnie taką koncepcję 3 obszarów, które są jakby aktualizowane plany dotyczące zagrożeń. Przede wszystkim zaczynamy od zagrożeń, jakie są generowane z tych obszarów i jakie siły i środki. Tutaj najbardziej medialnym jest oczywiście to zagrożenie z wojną symetryczną, tak? Czyli to, co generuje w tej chwili Rosja na Ukrainie. I takie obszary to NATO wskazało jako północny Atlantyk. I to trzeba rozumieć jako obszar arktyczny bardziej. I tutaj powiązanie tych krajów z NATO, czyli Norwegii, Finlandii i Szwecji i Danii, bo Danię też trzeba liczyć w ten konglomerat arktyczny, bo Dania ma też bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o Arktykę. Wspomniałem chociażby Grenlandię. Tak, to jest jeden obszar bardzo ważny, a taki trochę przez nas pomijamy, bo my akurat nie partycypujemy tak mocno w tej przestrzeni, chociaż moim zdaniem ze względu na to, że mamy podobne pomysły na bezpieczeństwo w basenie Morza
bałtyckiego, to powoduje to, że będziemy musieli też coś produkować swoją siłą, swoim wojskiem też w kierunku arktycznym, żeby wspierać też sojuszników, o których też oczekujemy jakiegoś wsparcia. Mówię tutaj o państwach na północy. Drugi obszar to jest ten, co nas najbardziej interesuje, to jest centralna Europa i tutaj my gramy główne skrzypce. I teraz pytanie, czy te siły, które w tych 300 tysiącach czy 100 tysiącach dokładnie powiem, 100 tysięcy jest w ciągu 10 dni, 200 tysięcy do 30 dni łącznie. Ile my będziemy z tego tak naprawdę partycypować? Jaki procent naszych sił własnych będzie w tym uczestniczyć? Bo to I tu jest chyba jeden szczegół. Właśnie. Całkiem możliwe, że nie wliczane są w to siły krajów, które już tu są. Właśnie, mi się wydaje, że są właśnie wliczane. Tutaj z tobą się, Maciek, mogę różnić. I tutaj kwestia też Mateusza ekonomii, jak utrzymać to wszystko, bo pytanie, czy łatwiej utrzymać mniejsze siły, ale za to większy procent przeznaczyć na tak zwane HNS, który jest bardzo ważny. To jest House National Support, czyli infrastrukturę, która utrzyma ewentualnie te wsparcie, które nadejdzie. To też kosztuje. Czy też utrzymujemy nasze siły zbrojne, które jakby są w tym komponencie 100-tysięcznych sił, które są przygotowane do odparcia jakiegoś zagrożenia z tego kierunku. Dobra, wracając niżej, wchodzimy na kierunek południowy, czyli basen Morza Ale Czarnego. poczekaj, nie wspomnieliśmy jeszcze o krajach, które tutaj mogą wspierać kraje frontowe. Ale to zaraz do tego wrócę, bo Okej. jeszcze do tego ostatniego kierunku, czyli południowy, to jest Morze Czarne i tam są Rumuni, którzy też liczą na nasze wsparcie, bo z Rumuni podobnie widzą kwestię bezpieczeństwa i centralnej Europy, ale też dużo mamy zrozumienia w postrzeganiu rumuńskiego postrzeganiu bezpieczeństwa w tym obszarze południowym. I tu też musi być jakaś reakcja, też nasze siły zbrojne muszą być przygotowane do wspierania sojusznika, jakim jest Rumunia na tym kierunku południowym, tak samo je trzeba odpowiednio projektować do tego i utrzymywać. I teraz pytanie, Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, to my musimy wspierać i Bałtyki, i Rumunię. i jeszcze utrzymywać swój potencjał. Kto nas wesprze? Właśnie, Tak, teraz tu pytanie, jest akurat rzecz taka nie do końca, bo już się udało zauważyć, że jest pewien podział. I ten podział wskazuje, że to południe głównym grającym będą Francuzi we wspieraniu. Maćka zamroziło obraz chyba, bo nie wiem. Ale No nie mówi, wiem to jest dlaczego. okej. Ale mówi. Głównym Jego myśli będzie właśnie. trafiają do nas. No, widzisz, jaki jest przekaz. Więc Francuzi, pewnie Hiszpanie, Portugalczycy, Włosi, Grecy to są ci, którzy mogą wspierać. Turcja, powiem w ten sposób, Turcja zdecyduje, co będzie chciała, bo może nie współpracować z Grecją, Grecja może nie współpracować z Turcją, ale co do zasady i tak jest tak silnym graczem samodzielnie w basenie Morza Czarnego, że Turcja plus Rumunia, Bułgaria i wspierająca południe Europy w zupełności są w stanie dać sobie z tym radę, tak abyśmy my się mogli skupić na swoim kierunku, gdzie dla nas głównym partnerem oczywiście muszą być Niemcy, Czesi, Słowacy, Węgry sobie celowo pominę i oczywiście Amerykanie. Wielka Brytania również tutaj na tym kierunku będzie działać i będzie aktywna. Bezpieczeństwo kosztuje tego typu zagrożenia i utrzymywanie tego typu stanów. Ciekawy jestem, jak to się rozłoży i czy to będzie równomiernie rozłożona ta przestrzeń bezpieczeństwa, bo co się wiąże, jeżeli to będzie równomiernie rozłożone, to część jednostek, powiedzmy państw Zachodu musiałoby stacjonować już w rejonie przyszłego konfliktu, żeby utrzymywać ten potencjał 100 tysięcy żołnierzy. Oczywiście my też będziemy mieli konglomerat, ale też będziemy musieli przygotować część sił do projekcji na innych kierunkach. Ja nie mówię, że one nie mogą być użyte w tym samym części, ale chodzi też o pewnego rodzaju planowanie operacyjne, przygotowanie jednostek, sposób ich, jaki mają sprzęt, jaki mają struktury, które odpowiadają walce na danym teatrze działań. I tak się zastanawiam, czy ta 6. dywizja jednak może być taka powietrzno bardziej desantowa. Mówisz niestety o brygadzie, nie o dywizji. Ale nie, przyszłej dywizji, 6. dywizji planowanej. Może tak. Mowa jest od jakiegoś czasu o tym, że możemy mieć dywizję właśnie taką ekspedycyjną, składającą się z
6 Brygady Powietrzno-Desantowej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i całkiem możliwe, że powstanie w oparciu o 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich, a zwłaszcza o jej Kłodzki Batalion Piechoty Górskiej, gdzie była kiedyś 22 Brygada Piechoty Górskiej, właśnie odtworzenie jakiejś jednostki lekkiej piechoty górskiej i to wszystko byłoby tą naszą dywizją ekspedycyjną. Ty już mówisz, że można by ją nazwać znowu 6. dywizją. Niech tak nawet umownie będzie, ale generalnie możemy wtedy posiadać tak zwanego szczupaka. Szczupak to jest coś, co na ćwiczeniach w Wojsku Polskim zawsze jest takim mobilnym odwodem. Grupa, która w oparciu o śmigłowce bojowe, lekką piechotę mogła wykonywać taktyczne desanty śmigłowcowe, była mobilnym i odwodem w razie czego do blokowania pewnych rzeczy. I jedna brygada pewnie by była na nasz teatr, jedna może wspierać bardzo szybko kraje bałtyckie, jedna w tym momencie w razie czego mogłaby nawet sięgnąć do Rumunii, to pewnie byłaby ta związana z działalnością przede wszystkim piechoty górskiej. Czy to się ziści, to się zobaczy. Ja mam do Was pytanie takie kwestii ekonomicznej. Jeżeli jest ustalona, zwiększona jakaś ilość wojsk na tej wschodniej flance NATO, to czy jest ustalony, wydzielony jakiś budżet na takie utrzymanie? Czyli nie wiem, jest zrzutka wszystkich krajów i mówią, ok, jakąś część budżetu musimy przelewać, żeby to robić. To zależy. Jeżeli jest to jednostka natowska na przykład i mamy kilka takich jednostek, które są współfinansowane, to mówimy o jednostkach HAWARS-u, albo też jednostkach transportowych, bo jest też taka jednostka współfinansowana przez państwa, które się na to zdecydowały. Nie przez NATO, ale przez państwa. Ale też jest jakby przez cały sojusz niektóre jednostki są. Ale to są takie przykłady. Natomiast jeżeli jednostka jest wysyłana na dany obszar, to utrzymanie tej jednostki w bilateralnych umowach się ustala. Załatwia. Tak samo jak my mamy bilateralną umowę ze Stanami Zjednoczonymi i stacjonują Amerykanie u nas na takich zasadach, jakie sobie wynegocjowali. Tak samo inne nacje jakby chciały u nas stacjonować i utrzymywać jakiś potencjał, tak samo wymagało tego oddzielne umowy. Oczywiście są pewne normy, stanagi i tak dalej, które są odpowiadają na pewne kwestie związane z utrzymaniem wojska, ale innym Ale jest Maćku, tu jest jedna rzecz chyba. Co innego jest stała obecność i stacjonowanie, a co innego jest wysłanie w ramach wsparcia na dany czas. Ale i tak to utrzymuje państwo, ale wysyłające. Tutaj nie ma nic, nic nie ma, tu nie ma takiego wspólnego budżetu, żeby utrzymywać duże formacje, to robią państwa. Państwo ma jedno bardzo poważne zadanie, utrzymywać możliwości HNS-u, czyli tego House Nation Support, czyli wszystkich tych komórek związanych z możliwością utrzymywania danego potencjału sił wsparcia na danym swoim terenie. I ta możliwość HNS-u łączy się z tym, że musimy mieć odpowiednie komórki, musimy mieć odpowiednie zdolności magazynowe, transportowe, żywnościowe, etc., łącznie z medycznymi i związane. No, to cały proces na tym jest skomplikowany i utrzymywanie tego zapasu, tych zasobów ponad to, co my mamy, to kosztuje. Bo musimy mieć, na przykład wiemy, że będziemy mieli tutaj 100 000 więcej wojsk, to musimy mieć odpowiednią ilość szpitali przygotowano, żeby na czas odpowiednio to reagować. To tak się planuje. Nawet jeśli nie ma fizycznie tych łóżek, to muszą być metry kwadratowe, żeby te łóżka postawić. Ale te metry I lekarze. Tak, i lekarzy, a te metry kwadratowe też trzeba ogrzać, wybudować i utrzymywać. Nawet jeśli one są powyżej normy tej, którą my na przykład potrzebujemy do dodania. Oczywiście pamiętaj, że też może to wspomagać cywilów, ale w czasie wojny trzeba pamiętać, że też cywile też chorują, też trzeba mieć zespół odpowiednich rzeczy medycznych, które to zabezpieczą. No to jest kompleksowe podejście do tego, trzeba to przeliczyć i na pewno to kosztuje. I teraz pytanie, czy my to robimy w ramach swoich sił i utrzymywanie zdolności na wyższym poziomie i przykładamy to kasę dla nas, prawda, czyli nie utrzymujemy coś pustych przestrzeni dla wojska, ewentualnie dla tych, co będą tutaj stacjonować i będą za siebie płacić w ramach oddzielnych umów,
czy też po prostu inwestujemy w ten HNS i liczymy na to, że kraje NATO wywiążą się z tych zobowiązań. To jest pytanie, zostawiam otwarte. Okej, bo ja zadałem takie pytanie ze względu na to, że mamy te plany zwiększenia tej armii i nie wiem, na ile one są poważne i możliwe do zrealizowania, ale jak mówicie, że mamy pomagać Rumunii i mamy pomagać Bałtykom, to się zacząłem zastanawiać, czy my nie będziemy w stanie wysyłać po prostu tam jakichś tych kontyngentów na stałe i trzepać z tego kasę, która pozwoli nam utrzymać to. To tak Nie, działa. to nie zadziała tak w ten sposób. Ale słuchaj, jeśli mamy na przykład na naszym obszarze zwiększyć nasz potencjał i nasz potencjał będzie tym głównym, który w tym centralnej Europie ma być potencjałem odstraszającym, to de facto zmniejsza się nasza kontrybucja do realizacji operacji i planów ewentualnościowych na północy i południu. Ale czy z punktu politycznego jest to dobre rozwiązanie, to trzeba się też zapytać, to też trzeba sobie odpowiedzieć, powiedzieć, słuchajcie, my musimy utrzymywać tu, ale nie pomożemy wam. To też nie jest takie do końca. Więc jeżeli będziemy mieć 2 jednostki ekspedycyjne, którymi możemy wspomóc dzięki na przykład zdolnościom transportowym jednostki natowskiej, każdy inny kraj NATO, to w tym momencie bardzo poważnie w rankingu krajów natowskich jesteśmy wyżej, bo w tym momencie każdy z tych krajów wie, że może liczyć na ekspedycyjną jednostkę w naszym wykonaniu. To jest bardzo, w dyplomacji bardzo ważny argument, bym powiedział. Ale są też inne rzeczy z tym związane. Amerykanie u nas stacjonują już w tym momencie, jednostki się zmieniają, rotują, ale co do zasady sami Amerykanie jako tacy, to już jest obecność stała. Do tego baza materiałowa, w której jest wyposażenie dla jednej brygady ciężkiej, nazwijmy to pancernej, no ale powiedzmy w ich nomenklaturze ABCT, i dla nich tylko muszą się pojawić żołnierze, żeby wejść do tych pojazdów, odpalić je, obsadzić załogami i jest to jednostka gotowa. Podobna jest baza materiałowa w Norwegii i całkiem jest możliwe, że to nie będzie jedyny akcent tego typu z amerykańskiej strony w Polsce. Zobaczymy. I teraz nasze siły zbrojne w tym momencie w planach ciągle rozbudowywane z problemem demograficznym i ekonomicznym, bo będą musiały być zachęty ekonomiczne dla tych ludzi, którzy będą chcieli iść do służby wojskowej. To jest niestety w tym momencie konieczne, bo rynek pracy jest taki, jaki jest, mamy niskie bezrobocie, więc oferta pracy w wojsku, służby wojskowej musi być konkurencyjna. Do tego wszystkiego jeszcze wyposażenie, intensywnie kupujemy różne rzeczy, musimy rozwinąć ponownie we właściwy sposób nasz przemysł i tu wręcz dotykamy czegoś, co jest na styku polityki i ekonomii od razu. Wizyta prezydenta Korei Południowej i jest on prezydentem kraju, który od 10 lat, bo takie są umowy, jest naszym strategicznym partnerem. I w tej chwili nasze wielkie zakupy sprzętu bojowego w Korei powodują, że przyciąga to inwestycje koreańskie tutaj, których w pełni charakteru, jakie one będą, czy to będą joint venture, czyli wspólny wysiłek obydwu krajów, czy to będą jednak koreańskie w Polsce, przyznam się, brakuje mi danych, żeby to jasno określić. I cierpię na tym, bo powinny być te rzeczy od dawna znane, tak abyśmy wszyscy wiedzieli, czy z tego będą dla Polski jakieś benefity. Nie tylko, jakby to powiedzieć, to, że będzie produkowany ten sprzęt dla Polski, ale również, czy będzie transfer technologii, czy podatki z tego zostaną w Polsce, czy będzie to wspólne przedsięwzięcie, czy też tylko komercyjny zakład obcego państwa, obcej firmy u nas. Tych komunikatów mi ewidentnie brakuje i to rodzi niepotrzebne też napięcia w społeczeństwie, jeżeli chodzi o ten cały proces skokowego zbrojenia się Polski, co rodzi dużo złej krwi niepotrzebnie. Ale jesteśmy w tym procesie i to będzie jeszcze trwało. Proces rozbudowy naszej armii, przezbrajania, a następnie szkolenia, zgrywania i certyfikacji, aby te jednostki były w pełni gotowe oraz ich przesuwania na wschodnią flankę w ramach rozbudowy tych jednostek, które mamy i budowy nowych,
no to jest 5 do 10 lat rzeczywiście czasu, który mamy do wykorzystania i to wcale nie jest dużo czasu. Macieju, co ty na to? No, dla mnie przede wszystkim współpraca z Koreą to jest w zasadzie no, jedyna droga do tego, żeby osiągać to, co jest zamierzone, czyli rozbudowę sił zbrojnych, bo zachodnia Europa nie ma takich procesów produkcyjnych, które by nas zadowoliły, jeżeli chodzi o wyposażenie. Może nie chodzi o sam typ uzbrojenia, bo te typy uzbrojenia mogą być porównywalne, ale chodzi o same koszty, ale też o sam proces produkcyjny, O zdolności produkcyjne. które są po prostu nie są zbyt duże na nasze potrzeby, które są w tej chwili przeogromne. Natomiast Korea, moim zdaniem, i to co czytałem, przynajmniej z translatora koreańskiego, a czytając tamte analizy, to traktuje nas jako kraj, który oprócz Stanów Zjednoczonych będzie rezerwuarem strategicznym na wypadek wojny, ponieważ oni sobie zdają sprawę, że wszelkie magazyny, które będą na swoim mieli półwyspie, będą pod rażeniem ogniowym strony przeciwnej i jeżeli dojdzie do długotrwałej wojny, oni widzą, że takie wojny symetryczne są raczej długotrwałymi, a nie krótkimi starciami, jak my kiedyś analizowaliśmy, że to będą kilkutygodniowe, bardzo krwawe, krótkie starcia, zakończone pewnymi rozstrzygnięciami później politycznymi. Tak to nie wygląda. To wygląda w tej chwili jak jest na Ukrainie. To Korea będzie musiała posiadać zabezpieczenie związane z procesem produkcyjnym pewnych swoich krytycznego uzbrojenia. Stany Zjednoczone czy będą mogły w tym pomóc? Zapewne, ale pamiętajmy, że Stany Zjednoczone mogą być uwikłane w konflikt z Chinami, niekoniecznie będą mogły realizować wszystkie te potrzeby. No za to Polska oddalona od teatru działań, z dobrze rozwiniętym systemem gospodarczym, który potrafi udźwignąć takie wyzwania, jeżeli chodzi o zwiększenie produkcji, bo to też jest bardzo ważne. To mi się wydaje dla Korei też jest bardzo ważny strategiczny partner. Jeżeli to dobrze rozegrałem pod względem ekonomicznym, żeby to był win-win dla obu stron, to mi się wydaje, że tutaj z tej strony Korea będzie w ten sposób podchodzić do nas odpowiednio, jeśli przygotujemy naszą ofertę, bo jeżeli oczywiście będziemy słabi w negocjacjach, to sami wiecie z ekonomii, że no po prostu bijemy się jak przeciwnik pozwala, więc oni osiągną to samo z bardziej korzystnymi rezultatami dla siebie. My patrzmy na to jako coś, co możemy na zasadzie partnerskim win-win, z tym, że Korea nam tu więcej daje ze względu na te know-how i możliwości, my dajemy jej dodatkowy obszar bezpieczeństwa. Okej, to ja mam od razu pytanie może do profesora, ze względu na to, że milczy, bo nie dajemy mu dojść do głosu. Słucham sobie. Układaneczka właśnie polityczna pod względem tych związków polsko-koreańskich na wypadek wybuchu wojny gdzieś tam w Azji. Jak to oceniasz? Jak to oceniasz w ogóle z perspektywy takiej, że no daliśmy kopa w kostkę Niemcom i ich przemysłowi zbrojnemu, stawiając na Koreę? Jak te wszystkie zależności mogą wpływać? Ten kop w kostkę Niemcom to jest sytuacja, kiedy nie mam akurat łóżka i prawda, mam do wyboru pójść do rzemieślnika, który mi mówi, że no dobra, za pół roku może coś panu zrobię, ale jeszcze brakuje mi gąbki, sprężyn i paru innych rzeczy, albo pójść do Ikei i kupić łóżko. I w tym momencie potrzebuję Ikei, by kupić łóżko, więc nie sądzę, byśmy dawali jakiekolwiek kopniaki w kostkę Niemcom. To znaczy ja pamiętam artykuły, które były takie, wiesz, no słuchaj, buczne, problem polega na tym, nie? że napiszmy sobie prawdę, powiedzmy sobie prawdę w oczy. Aktualnie przed Europą jest gigantyczna praca na najbliższe lata, by w ogóle odtworzyć swoje zdolności do produkcji broni i uzbrojenia. Po prostu nie mamy tego, koniec, kropka. To nie mamy tego od zwykłej amunicji do, powiedzmy, do karabinów,
poprzez amunicję, prawda, artyleryjską, czołgową i tak dalej. Owszem, mieliśmy super firmy produkujące super zaawansowane technologie, by na tym można było kupę zarobić, natomiast reszta leży i płacze. I przypomina to po prostu sytuację, w której my najpierw musimy sobie coś zbudować, mało tego, zbudować. Ja chcę wiedzieć, jakie będą drogie zaopatrzenia, jeżeli chodzi o chemię, jeżeli chodzi o metalurgię, jeżeli chodzi o aluminium, miedź i wszystkie inne rzeczy, komponenty i tak dalej, bo jeżeli to nadal będzie na zasadzie takiej, że my owszem, tu coś będziemy produkować, ale wszystko będziemy ściągać z zewnątrz, no to jak ktoś nam odetnie drogi, powiedzmy, zaopatrzenia, no to skończy się tak, jak się skończy. Dzisiaj był Więc film w internecie pokazujący w porcie Szwecji całe kontenery aluminium z Rosji, nie? Więc... No ale słuchaj, powiem brutalnie, jeżeli jest dobre i może nam służyć aktualnie, to sorry, ale to jest ten przysłowiowy sznurek, tylko że w odwrotną stronę, jak to mawiali komuniści, wbrew pozorom teraz. Więc tutaj jest taki układ, że my potrzebujemy po prostu zaplecza, które zbudujemy sobie, bo tego nie mamy. Mało tego, my musimy zbudować zaplecze, do którego musimy wykształcić ludzi. A to też nie jest takie hop-siup, bo to nie są czasy, prawda, kiedy można było te 34 odlać i jakoś tam można było sobie wykształcić każdego. Tutaj jest ten sprzęt, który wymaga odpowiedniej technologii produkcji. Potrzebujemy masy ludzi wykształconych. Mało tego, na dodatek potrzebujemy ludzi, którzy będą sprawdzeni. Jednym słowem, nie w tej sytuacji, w której chętnie się najmą do roboty ci, którzy tę technologię lub informacje o tym będą wysyłać za wszelkie możliwe granice. Diabli wiedzą gdzie. Od, prawda, Chin i powiedzmy Rosji, Białorusi, Ukrainy, tylko nie tej, co trzeba, do Indii, Pakistanu i paru innych miejsc. W końcu wszyscy się pytają, jakim cudem nagle, prawda, te irańskie pociski są trochę podobne do naszych z WB Electronics i tak dalej. Więc co z tego, że my zamówimy sobie czołgi w Niemczech, jak Niemcy powiedzą, że no dobra, może za 30 lat je dostarczymy. Bo aktualnie jest taki efekt. Wszyscy zamawiają, no ale Niemcy nie są w stanie ich produkować. Więc o ile jeszcze Niemcy nie mają problemu, ponieważ mają nas jako bufor na wszelkie zagrożenia, to my aktualnie mamy problem. Nawiązując do tego nieszczęsnego łóżka, jesteśmy w sytuacji gościa, który miał właśnie zrobić sobie kapitalny remont w mieszkaniu, wymienić wszystkie meble, po czym sąsiad się spali, oddałeś mu meble, a teraz masz puste ściany. No i koniec, no i musisz coś zrobić z tego. Więc w tym momencie to, co jest do wzięcia tu i teraz, no to jest to, co jest między innymi w Korei. Może być słabsze, ale jest. Nikt nie zarżnie naszych. Ale czy jest słabsze tak naprawdę? Mówię, że może być słabsze. Pamiętaj, że Koreańczycy budowali swoją infrastrukturę i swoje sprzęt do innych działań. Inna przestrzeń, inne tereny i tak dalej. My budowaliśmy zupełnie do innych celów. To nie jest kwestia tego, czy jest słabsze, to jest raczej kwestia tego, że bardziej lub mniej może nam pasować. Niektóre, prawda, części tej układanki wolelibyśmy mieć własne. To tak jak Ukraińcy, którzy dostając mnóstwo rzeczy do testowania, uznali, dobra, to się nada, to jest do kitu, tu trzeba kostkę ery przylepić, a tutaj, prawda, jakiś inny zamek będzie przydatny, bo to jest bardziej sensowne. Więc a to będzie służyć do przewożenia granatów i tyle. No. Dokładnie. Więc tak naprawdę, słuchaj, Koreańczycy idą za Amerykanami. Amerykanie mają tu swoje bazy. Koreańczycy wiedzą, że to jest obszar bezpieczny z punktu widzenia interesów koreańskich, ponieważ i tak zależni są i cała kooperacja koreańsko-amerykańska jest podstawą, więc tam, gdzie Amerykanie mają swoje bazy, tam oni będą mieli swoje bazy produkcyjne, bo jeżeli to ma działać, no to ktoś musi zapewnić im także ochronę tych przestrzeni do transportu. Także na kierunku tym, powiedzmy, Morza Południowochińskiego, czy w ogóle tamtego obszaru. Więc ja się nie dziwię, Koreańczycy zyskują tutaj. Myślę, że jak dobrze pokombinują, to zyskują jeszcze doświadczenie ukraińskie, a to jest dla nich bardzo ciekawe, bo na tym terenie działań nie bardzo testowali. Turcy testowali, dlatego zupełnie inaczej niektóre rzeczy wyglądają, łącznie z armatochaubicami. A więc jest to wartość dodana po obu stronach, a my musimy mieć, musimy mieć teraz IKEA, bo jeżeli nie mamy nic,
to musimy teraz mieć odpowiednią siłę odstraszania, co nie przeszkadza, że potem możemy sobie zamawiać jeszcze jakieś wyposażenie, które będzie dedykowane pod nas. Tak, to jest moje zdanie. Natomiast jeszcze nawiązując do tego, co obaj super przedmówcy mówili, jeżeli chodzi o NATO, to pamiętajmy o jeszcze 2 rzeczach, które tam się pojawiły, cholernie ważnych. Pierwsza to jest ta, że ta cyberprzestrzeń rzeczywiście została podniesiona do rangi operacyjnej i myślę, że wiele tych umów, o których nie wiemy, to jest także wymiana informacji, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona kabli, ochrona wielu innych rzeczy. No i jeszcze jedna rzecz, czyli NATO po raz pierwszy po raz pierwszy od wielu, wielu lat w domenie odstraszania nuklearnego przygotowało, czy zacznie przygotowywać konkretne projekty operacyjne i będą wyznaczane cele. Czyli targeting planowy, tak zwany. Czyli pełny targeting planowy, którego nie było, bo nie chcieliśmy nikogo drażnić. Sorry, Rosjanie poszli po bandzie, po tym co zrobili na Białorusi, sprawa targetingu celowego stała się jasna i ten targeting celowy... Pytanie, czy będziemy w tym uczestniczyć? Wiesz co, nawet jeżeli nawet jeżeli nasze eskadry będą chroniły samoloty, które będą leciały z Niemiec, czyli dajemy pełne bezpieczne niebo nad nami, to i tak jest to nasz ogromny zysk, bo i tak nawet pracując na tym etapie będziemy musieli współdziałać z tymi systemami, samolotami i będzie trzeba nas uwzględniać jako tę siłę wsparcia. Daniel, wiesz co? A być może z czasem tak. No. Daniel, z tobą się troszeczkę nie zgodzę, bo tutaj jest bardzo ważny czynnik, który trzeba brać pod uwagę, że nikt nie prowadził wymiany atomowej, więc trudno mówić o pewnych doświadczeniach, jeżeli chodzi o prowadzenie wojny atomowej. Natomiast jeżeli chodzi o targeting planowy, to lepiej uczestniczyć w całym procesie, czyli nie tylko być podwykonawcą do zabezpieczenia działań nuclear sharing. No wiesz, od czegoś musimy zacząć. Tak, ale to już my to już robimy dużo wcześniej. Nasze samoloty już uczestniczyły w ćwiczeniach podobnych, gdzie zabezpieczały zgrupowania, które realizowały pewne takie czynności związane z użyciem broni. Ale wejdę ci słowo, ale chyba cały czas nie mieliśmy tej bazy pocisków na Białorusi i to zmieniało reguły gry. Ale wiesz dlaczego? Bo nie mieliśmy osób, które są uprawnione do targetingu planowego, dynamicznego z wykorzystaniem broni atomowej. Nie mamy oficerów. Nie mamy nadal jeszcze. I nie mamy, właśnie. No I właśnie. tutaj to jest problem. Wiesz dlaczego? Ponieważ w targetingu planowym broń atomowa przede wszystkim to jest taka broń, która użyta także na ciebie oddziałuje, tak czy nie chcesz, szczególnie w wymiarze broni taktycznej atomowej, czyli Amerykanie sobie zaplanowali, przypuśćmy, tam 100 uderzeń na cele na Białorusi, nie? Przypuśćmy, tak, 100 uderzeń. I my stwierdzamy, że nie trzeba tam 100 razy uderzyć, tylko wystarczy na przykład 5-6 w odpowiednie punkty, bo te uderzenia, które tam zostaną wykonane, to i tak będą oddziaływać na nasz teren. My też musimy mieć możliwość... No Białystok będzie świecił. Tak, możliwość weryfikacji tego, co planują nasi sojusznicy, bo jak już będzie młyn wojenny i będzie wymiana wzajemnych uderzeń, nie daj Boże, to my musimy też mieć rękę na pulsie, żeby też odpowiednio reagować i mieć nasze czynniki polityczne. Nasi politycy też muszą mieć wiedzę, jak sojusznik planuje bronić się w tych obszarach. Wiesz, że to zadanie jest także dla naszych szkół oficerskich, bo tak naprawdę... Słuchaj, to wiesz, tego szkoły nasze oficerskie nie uczą, bo... Ale przygotować ludzi do tego, by się czegoś nauczyli, tak. To jednak potrzeba. A to szkolą tylko państwa, które posiadają broń atomową, mają odpowiednie kalkulatory i mają doświadczenie używania z tego typu urządzeń. My to straciliśmy, kiedyś szkolono nas za czasów Układu Warszawskiego. Znam takich oficerów, którzy byli przeszkoleni w odpowiednim jakby doborze ładunku do celu, bo niektóre nasze Su-22 przecież były przystosowane do realizacji uderzeń na kierunku powiedzmy duńskim, natomiast teraz my tego nie mamy jako tacy, a także nie zbieramy informacji, bo pytanie też, czy musimy mieć odpowiedni cały proces zbierania informacji o celach,
odpowiednio też do tego przygotowany, żeby też być partnerem. Dlatego, kiedy mówimy o nuclear sharing, to musimy wiedzieć, że to nie jest na zasadzie takie, że nas nagle gdzieś przypinają i już mamy. No właśnie chciałem o to zaufanie, zapytać. Tylko, że tak naprawdę albo będziemy mieli infrastrukturę ludzi, odpowiednie przygotowanie ludzi do wysłania, plus zaplecze w Polsce, gdzie to wszystko może być. I nie chodzi mi o same ładunki, tylko o ludzi, którzy mogą to współdziałać i odpowiednie łącze zabezpieczenia tego wszystkiego. Dopiero wtedy mamy nuclear sharing. No. To tak jak, Musimy być z każdym innym. Tak. w procesie decyzyjnym, planowania, decyzyjnym użycia i wykonania też, bo to wtedy jesteśmy w tym w programie, bo tak naprawdę w nuclear sharing jako NATO wszyscy uczestniczymy, bo jesteśmy Tak, bo mamy parasol. Bo mamy parasol atomowy państw, które dysponują bronią atomową, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj, ale czy my wpływamy na planowanie użycia broni atomowej tych państw? Nie, właśnie nuclear sharing powoduje to, że udostępniamy wam możliwość planowania tego użycia. I tu jest cały proces bardzo ważny. To ja mam jedno pytanie do was. To powiedzmy, w przyszłym tygodniu następuje decyzja, jesteście w programie Nuclear Sharing. Ile lat musiałoby upłynąć, żeby przygotować nasze kadry i jakąś infrastrukturę i tak dalej, żebyśmy byli w pełni kompetentni do takiego zadania? Przy tym poziomie zamówień na samoloty F-16 szacujmy, że 6 do 12 miesięcy na modyfikację samolotów i jak w tym czasie by równolegle trwała na samolotach na przykład amerykańskich szkolenie w użyciu, w zrzucie i tak dalej odpowiedniego komponentu pilotów, to jesteśmy w stanie w czasie 12 miesięcy mieć wstępnie przygotowany i do sprawdzenia, potem już do zgrania osobiście, znaczy zgrania w pełni, jak będzie już u nas komponent, czyli 18 miesięcy, uważam, tak planując w trybie pokojowym, jesteśmy w stanie to mieć. Ale to tylko ale bez piloci? planowania. Ale też trzeba maszyny i piloci. techników do obsługi odpowiednich bomb, bo to też nuclear sharing się z tym wiąże. Wiadomo, że to już w trakcie, jak jest sprzęty, Tak, plus wysyłamy samoloty do modyfikacji, wybudowanie to idzie cała ekipa techniczna. schronów NATO. Plus do tego cały staw oficerów, którzy się uczestniczy w całym tym procesie. Właśnie o Tak, tym. Ale my powołanie nie tych musimy jednostek zaczynać od plus budowy tej przeszkolenie. bazy, bo na początek nam wystarczy posiadanie samolotów nośników, ludzi z umiejętnościami i obsługi tego wszystkiego, żeby pobrać to nawet gdzieś za granicą. Ale Maciek docelowo że przydałoby się, żebyśmy wiedzieli, gdzie lecimy i dlaczego musimy to zrzucić. Tak, 5 lat temu takie szkolenie oficera do planowania użycia taktycznych broni atomowej trwało około 3 lat, ale nie wiem jak jest teraz. Okej, czyli zakładając gdzieś tam jakieś ramy takie czasowe, teoretyczne, 5 lat, wystarczyłoby, abyśmy byli w pełni kompetentnym. Tak. Procesie, tak. Okej, czyli gdzieś, gdyby nastąpiła taka decyzja za niedługo, to do 2030 teoretycznie w momencie, gdy już nam te wszystkie uzbrojenie zacznie spływać, to dodatkowo moglibyśmy I już zbudujemy bazę stosowną. Mhm. i No tak to jest dalej. takie czysto teoretyczne, bo nikt o tym nie mówi, a to jest mega ciekawe, dlatego... Nie no, bo wszyscy ale tylko zdałem. skupili się na tym jednym słowie, bo się łatwo sprzedaje, a realia są takie Wiesz, jak zdolności uczestniczenia to jest jedno, a już być w pełni posiadaczem wszystkiego to jest drugie. To proste. Można Kiedy już przesiadaliśmy 18 się na miesięcy F-16, mieć ile coś. trwało, zanim zaczęliśmy w ogóle latać i wiedzieć, co się z tym je. Więc w 18 miesięcy możemy już być uczestnikiem i w razie czego móc w tym brać udział, a w ciągu 5 lat możemy to po prostu w pełni u siebie mieć. Jasne. Znaczy, to nie jest tak łatwo i tak wiesz, pięknie to wygląda w słowach, bo jeszcze raz tutaj dla naszych słuchających przypomnę, że my to nie tak, że my nie uczestniczymy w tym osłonie broni atomowej, bo my jako NATO mamy ten parasol atomowy, tylko kwestia, czy uczestniczymy w procesie planowania użycia tego i to jest właśnie ten nuclear sharing, clue tego całego procesu. Taka z zapleczem, z ludźmi, ze wszystkim, to mówię, to optymistyczne to jest 5 lat na początek, a w ciągu 10 lat, jeżeli rzeczywiście z nami współpracowano, to bylibyśmy już na takim etapie kompatybilności, którą mają dzisiaj Niemcy, Francuzi, Amerykanie, Duńczycy. Myślę, że bo to jednak nie jest tylko jedna grupa, bo przecież trzeba cały czas, część osób wyszkolimy, część oficerów wyszkolimy, no ale czas trwania szkolenia to jest czas zbliżenia się do erki i tak dalej, po czym trzeba przygotować jeszcze ze 2-3 Składy. powiedzmy składy,
które z czasem by już jakoś działały i rozwiązywały, no bo u nas też jest tak, że zdaje się, że z wykorzystywaniem potem chłopaków na erkach byłoby już dużo trudniej. To ja mam Także z doświadczeniem. To ja mam do Was kolejne pytanie, takie na pograniczu ekonomii i zakupów wojskowych, bo w zeszłym roku, gdy była sytuacja taka, wiecie, dosyć napięta z tą Rosją, to polski rząd podpisywał jak głupi bardzo dużo kontraktów. Kontrakt za kontraktem w Stanach i w Korei. I wtedy dolar był po prawie 5 zł, a obecnie spadł poniżej 4. Czy myślicie, że to było robione celowo i ten trend się utrzyma i będziemy mieli rabaty jakieś fizyczne na tą broń w ten sposób? Raczej chodzi ci o to, że będziemy mieli teraz premię inflacyjną jak gdyby, albo raczej deflacyjną, bo się umocniła złotówka. Tak. Czy aprecjacyjną, co ja mówię, aprecjacyjną. Ja właśnie, premię tego typu. okej. I dzięki temu, gdyby w tym momencie zwiększyć tempo płatności, przypuszczam, że jednak się będzie na długofalowym okresie złotówka znowu osłabiać, to byśmy na tym zyskali. Tylko czy jesteśmy w stanie wysupłać te pieniążki teraz na te zakupy w odpowiedniej ilości? To jest. To wiesz, to są dwie szkoły, Falenicka i Otwocka. To jeżeli płacimy od razu wszystko, no to płaciliśmy po 5 zł pewnie, ale znając umowy zbrojeniowe, na ile tam się orientuję, chociaż nie jestem specjalistą w tych sprawach, od razu mówię, to pewnie to jest wszystko realizowane w odpowiednich transzach i jeśli zostało coś zapłacone wcześniej, to po zrealizacji jakiegoś procentu kontraktu jest zapłacone na następna transza, więc to jest, jeżeli dolar już spadł, no to automatycznie mamy tą premię, o której Maciek mówił, a jeżeli jest wyżej, no to jest wyżej. Taka sytuacja na przykład miała miejsce, jakby płaciliśmy transze za F-16. Były płacone transze, o wiele drożej nam wyszło później spłata tych transzy w F-16, bo cały czas dolar rósł w tym czasie. Nie wiem, Mateusz, ty pewnie jesteś lepszy w tych sprawach ode mnie. Ale nie pamiętam, kiedy to były zakupy i nie śledziłem to. Początek tamtej dekady chyba, to wtedy były realizacje. To wtedy dolar był bardzo nisko i później on zaczął. Tak. Więc tutaj były takie, słyszałem właśnie, że nie kwestia tego, że Amerykanie zwiększyli nam jakimiś tam swoimi rzeczami kwestie, bo oni się trzymali cały czas tych spraw kontraktowych, ewentualnie my coś dokupowaliśmy więcej, bo stwierdziliśmy w trakcie eksploatacji F-16, że brakuje nam może o 1 silnik więcej, czy tam o 3 silniki więcej są potrzebne niż to, co kupiliśmy na 48 samolotów, bo tak naprawdę bardzo ważnym elementem tego wszystkiego jest silnik, bo trzeba go wymieniać i trzeba jego obsługiwać. W każdym bądź razie, wracając do tych kwestii ekonomicznych, mi się wydaje, że to jest raczej transzowo i w tej chwili to nie jest jakiś taki problem. Gorzej jak zacznie wracać koniunktura. Tak, tylko wydaje mi się, że podpisywaliśmy te kontrakty na samym szczycie. Że wtedy wiesz co, one są cały czas podpisane w dolarach, więc nie ma znaczenia. To nasi tylko radośnie przeliczali to na złotówki po różnych dziwnych kursach. Tak naprawdę nie biorąc pod uwagę tego, że zapadalność płatności jest po kursie dnia i koniec, kropka. No i tutaj żadnej filozofii nie ma. Teraz możemy sobie przeliczyć po kursie 4, potem będzie 4,50 albo znowu może 3,80 czy ile i za każdym razem będzie nam wychodziło zupełnie co innego i możemy się przerzucać tutaj cyframi. Nic to raczej nie da. No, a dopiero na koniec ktoś przeliczy średni kurs całości. Może nawet lepiej było, że przy zawieraniu kontraktów było po piętaku. Dlatego ja właśnie pytam, czy wtedy dlatego nie rzuciliśmy tego wszystkiego, wiecie, bo drożej już prawdopodobnie nie będzie, nie? Słuchaj, to jak z każdą krechą. Jeżeli bierzesz krechę w obcej walucie, która jest na topie, no to twoja wartość, możliwość zakupu tej krechy jest niska. I w tym momencie, prawda, szczypiesz się z tym, jak wydajesz kasę. Jak próbujesz wziąć krechę na dołku, to co? To ja mogę, zobaczcie, ile mi tego jest, mogę sobie pozwolić na dużo więcej. Myśmy pozwolili na rozsądne minimum, albo nawet na więcej niż na minimum, bo tak naprawdę wiele z tych zakupów było robione pod nas, ale jest także robione pod to, co Amerykanie będą potrzebować w razie czego, więc poza bazami, które są, no to przecież te zaplecze będzie bardzo duże, ono będzie rosło, skutecznie rosło.
A czy my będziemy w stanie obsadzić to wszystko ludźmi, to już zupełnie inna bajka. Bo cała sztuka polega na tym, że trzeba by mieć 2 albo 3 załogi na każdy sprzęt. Tą, która się wyszkoliła, tą, która idzie do rezerwy i tą, która zacznie się szkolić. Minimum. Bo jeżeli nie będziemy mieli rezerwy, to tak jak pisano w sieci, ty sobie możesz 2 razy strzelisz, załoga ci zdejmą i pójdą na kołki czołgi, bo prawda, nikt nie będzie potrafił nimi jeździć. To, co teraz mają Rosjanie, kiedy jeździłeś na traktorze, to będziesz, prawda, w BWP-ie, bo nie ma innego wyjścia. Więc cała sztuka na tym nie kupić dużo, tylko tego, ile ludzi będziemy mieli do tego, by to w stanie obsłużyć. A to oznacza, że musielibyśmy szkolić także tych, którzy teraz są w rezerwach, żeby oni już osiągali tę wiedzę. A zdaje się, że w kosztach to w ogóle nie jest brane pod uwagę. My będziemy mieli świetnych kierowców, prawda, wszystkich T70, którzy jeszcze pamiętają, to nawet jeżeli mają te 50+, i co z tego? No i wsadzą ich do tego wszystkiego, co kupimy. No nie wiem, Maciek, sam wiesz lepiej. No właśnie, jak w sytuacji takiej, że szkolili się nasi żołnierze przez ostatnie 20, 30, 40 lat na jednym systemie czołgowym, czy 2, bo tam był jeszcze Leopard, i teraz praktycznie w przeciągu 10 lat będziemy mieli zupełnie nowe sprzęty i nie będzie tego zaplecza takiego, wiecie, plus 40 w razie czego do mobilizacji w razie W. Co z tymi ludźmi? Łatwo się będzie przestawić im na takie czołgi, bo to chyba zupełnie inna... Mati, W zasadzie od zera. No oni właśnie. muszą się uczyć od zera, ale Mati, pamiętaj, o tym się już mówiło od dłuższego czasu, że Polska musi odtworzyć zasoby mobilizacyjne i rezerwy mobilizacyjne, bo zasoby to jest po prostu człowiek wpisany w dokument, że on jest, żyje, oddycha i się nadaje, albo nie. Ale już zasoby WKU możecie rezerwistów, wpisać, gdzie chce. dokładnie, zasoby rezerwistów to oznacza już po takim przeszkoleniu, że można ciebie wykorzystać. I teraz tu będzie całkiem sporo pracy, w jaki sposób mamy to odtworzyć. Na chwilę obecną zasoby rezerwistów 9-milionowa Białoruś ma większe niż 38-milionowa Polska, ponieważ mamy dużą lukę, od kiedy została zawieszona zasadnicza służba wojskowa i od tamtej pory stale spadała ta liczba i w tej chwili nie jesteśmy w stanie nadgonić tego od tak sobie szybko i to będzie proces trwający lata. Wyobraź sobie jeszcze jedną rzecz, tylko taką prostą, ja pamiętam po moich kumplach, prawda, masz zwykły karabin, starsza wersja, prawda, naszych tych beryli i tak dalej, po czym nagle dostajesz broń z kolimatorem, jak kurczę, to jak zombie, ja po prostu nie wiedziałem jak to zrobić, bo oczy same się układały. To nie jest takie... A to tylko kolimator, a nic więcej, to już pokazywało nagle, że twoja wiedza była fajna, ale kiedyś. Z tym procesem rezerwistów to jest taki bardzo, to jest matematyka też wojny, to jest też pewien rodzaj obliczenia tego wszystkiego, ponieważ straty na wojnie, szczególnie teraz są bardzo ciekawe opracowania ukraińskie dotyczące strat. Nie podam dokładnych cyfr, bo to by było za dużo, natomiast mniej więcej powiem, że straty na przykład jednostek liniowych, czyli tych walczących do logistyki, to jest 7 do 3, czyli 7 ginie, czy jest inaczej, straty sanitarne powiem, bo to jest straty sanitarne, to liczy się łącznie zabitych, rannych, ale tych także, co wrócili z powrotem do linii. To są straty sanitarne, to jest około 7 do 3, jeżeli chodzi o tyły, logistykę, sztaby i tak dalej, i tak dalej. I skuteczność jednostki liczy się stratami ogólnymi, czyli na przykład jak straci 45%, to mówi się, że jednostka może jeszcze walczyć. Właśnie nie może walczyć, bo na przykład straty w jednostkach w części tej bojowej są większe od tej części logistycznej. I teraz pytanie rezerw. Rezerwy się w też sposób odpowiedni szkoli, patrząc jaki ma się procent sił, urzutowanie, ile mamy tych jednostek bojowych, ile mamy tej rezerwy logistycznej. Inaczej budujemy rezerwę na tyły, gdzie są bardzo potrzebni specjaliści, technicy i tak dalej. I tutaj możemy w inny sposób podchodzić do pewnego rodzaju odtwarzania, jeżeli chodzi o elektroników w warsztatach
elektronicznych i tak dalej, jeżeli chodzi o pracę na tyłach, a inaczej, jeżeli chodzi na przykład o piechotę, która jest piechotą szturmową, realizują zadania główne, a jeszcze inaczej operatorów uzbrojenia czy kierowców wozów bojowych i tak dalej. To wszystko się oblicza i się sprawdza, czy jest taka możliwość. Jeżeli nasze siły zbrojne będą odpowiednio użytowane i będą miały odpowiednie użytowanie, to nie jest problem do przygotowania odpowiedniej ilości rezerwistów. I nasze mniejsze siły zbrojne cały czas leciały na debecie tego, co było wcześniej jeszcze w latach 90., kiedy była służba zasadnicza, kiedy te mogły sobie czerpać z tego po prostu nawisu, który był wcześniej. Teraz, zmieniając cały proces szkoleniowy, wprowadzając nowe uzbrojenie i potrzebując nowych specjalistów, w zasadzie też zaczynamy budować te rezerwy od zera. I to trzeba powiedzieć wszystkim jasno. Te wszystkie rzeczy, które są robione w siłach zbrojnych, czyli ta służba zasadnicza, taka kontraktowa, dobrowolna, obrona terytorialna, to jest wszystko to, co jest w tej chwili budowane w tej części, powiedzmy, bojowej, która jest najbardziej narażona na straty i tam, gdzie, przykro mówić, ale najwięcej ludzi ginie. Natomiast też trzeba pamiętać o tych specjalistach, o szkołach. Kiedyś były szkoły zawodowe, które tworzyły specjalistów, ich się ewidencjonowało, ale tutaj pewnie Maciek mógłby też dużo na ten temat powiedzieć, jak to było wcześniej. Czy my coś takiego mamy, czy nasze dawne WKU, a teraz ośrodki są gotowe do tego typu działalności związane z odtwarzaniem specjalistów, którzy muszą być przygotowani do danego typu uzbrojenia? To ja mam pytanie pomocnicze, bo jak tworzyć tych specjalistów, skoro my jeszcze nie mamy tego sprzętu? Nie, jeszcze nie tworzymy. Nie tworzymy. Na razie... Jeszcze, jeżeli mogę, tylko jedną rzecz, bo tutaj dostałem po łbie dosyć mocno, jeżeli chodzi o dostałem dosyć mocno po łbie troszkę tutaj, że niektórzy wiedzą, jak technikę obsługiwać i tak dalej. Ja pełna zgoda. Nie twierdzę, że wśród nas nie ma ludzi, którzy lubią to, bawią się, strzelają, mają trochę więcej sprzętu, mają szpej, mają wszystko. Ja tylko mówiłem po prostu, że jest taka sytuacja, w której ten prosty człowiek, który kiedyś przeszedł przez to szkolenie i który dostanie ten sprzęt, nawet najprostszy, a który nie bawił się, nie ćwiczył, nie walczył, nie chodził na strzelnicę, to on naprawdę będzie miał wielki problem, bo ja po prostu to wiem, no dobra, może nie jestem super techniczny, no ale co zrobić? No, sam wiedziałem, jakie są kłopoty i jak trzeba wszystkiego się uczyć. A przecież wielu z tych ludzi, którzy będą tym naszym zapleczem, to są ludzie, którzy odeszli z takim doświadczeniem, jeżeli chodzi o technikę i inne rzeczy, że teraz no to jest tak jak ci, którzy składali 386, a teraz ich posadzić nad rozbebeszonym, powiedzmy, nie wiem, Applem. No jeden poradzi sobie, pokombinuje, a drugi, no dobra, pamiętałem, jak działało to wszystko. Mhm. Czyli chcecie mi powiedzieć, że tak naprawdę tak, 300 000 nie zrobimy, bo nie ma demografii i nie ma za bardzo kasy. Sprzęt może jakiś tam w magazynach będzie, ale nie będzie techników, żeby go obsłużyć. Na razie nie mamy szkoleń, bo nie wiemy, jaki ten sprzęt będzie i na wszystko nie wiadomo, czy starczy kasy. Tak? Nie do końca. Ośrodki szkoleniowe już są. Na przykład w Poznaniu jest ośrodek szkoleniowy Abrams, gdzie w oparciu o użyczone w tym momencie sprzęty amerykańskie dla 2 kompanii, 28 sztuk, szkolą się instruktorzy pod każdym względem, przede wszystkim jeśli chodzi o wszystko, co się tyczy eksploatacji. A następnie w ramach już szkolenia taktycznego zgrywanie tego wszystkiego, ale od strony eksploatacyjnej to szkolenie trwa. Jeżeli teraz zaczynamy u siebie już dostawać, no mamy co najmniej chyba też 28 czołgów K2, analogicznie się organizuje szkolenie w takim ośrodku, w takiej jednostce, która już w tym momencie ten sprzęt ma, w pełnym zakresie zapoznawcze, aby szkolić i mechaników, obsługi i tak dalej, więc my się już szkolimy. 28 czołgów i 28 czołgów, 2 tego typu ośrodki, które są w stanie co 3 miesiące wypuścić kolejną rundę kursantów na potrzeby tego sprzętu do używania, więc to już nie jest wcale mało. 3 miesiące na naukę czołgiem? W podstawowym zakresie do tych wszystkich rzeczy tak. Szkoła młodszych specjalistów to jest przy intensywnej nauce, jak to kiedyś było w szkole, w zasadniczej służbie wojskowej,
to nie mniej niż 3 miesiące. Spokojnie. Okej. Ale zgranie tego wszystkiego A, z co innego jest taktyka. To nie. to już tak. Ale Jak to od się razu, szkoli, o, nie. to się szkoli nawet na symulatorach. No mamy w tym momencie te Certyfikacje, skrywanie różnego rodzaju... na zupełnie kwestia, bo to już jest zupełnie inna kwestia związana, bo już jak już żołnierz trafia do jednostki, to wtedy się zgrywa w załodze, później zgrywa się, znaczy w załodze już zgrywa się w załodze, później zgrywa się w plutonie, później kompanii, później cały batalion, wtedy jest ćwiczenie brygadowe, cała brygada, tak? To jest taki cykl, który jest realizowany przez... To mniej więcej tak, ta pierwsza, 10-12 lat to są te rezerwy, podstawowe, które damy radę zrobić, czy to będą tylko te rezerwy, które powiedzmy będą potrafiły jeździć, ale jeżeli chodzi o koordynację, to niestety okaże się, że tylko w boju. Jak to realnie Powiem będzie? tak, ja nie wiem, jaka jest liczebność tej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, bo przyjmijmy, że zasób rezerwistów powstaje poprzez tych, którzy opuszczają w sposób naturalny, kończąc przygodę z wojskiem, bo przechodzą na emerytury, jak Maciek i tym podobne, albo odchodzą. To jest jedno źródło. Drugie źródło to właśnie ci, którzy po dobrowolnej zasadniczej służbie nie kontynuują, nie chcą być zawodowym żołnierzem i wychodzą. I teraz ile tego jest? Do tego dochodzi jeszcze tego samego typu rotacja w Wojskach Obrony Terytorialnej. Słuchaj, Więc- najważniejsze mi się wydaje jest zarządzanie ten cały HR trzeba po prostu w wojsku poprawić, bo my nie zarządzamy potencjałem ludzkim w wojsku. I to jest zawsze z tym problem. Sam wiesz, Macieju, jak to wygląda. Jeżeli chcemy być naprawdę wojsko atrakcyjne, to oprócz tego, że powinniśmy dawać ludziom możliwości, szczególnie tym młodym, zdobywania tego, co jest bardzo ciężko zdobycie na rynku, pewnych uprawnień, które później dają im szansę, bo nie każdy musi być żołnierzem przez te 25 czy tam 30 lat. Może być tym żołnierzem 10 lat, później być rezerwistą i robić zupełnie coś innego w życiu, ale przez to, że był w wojsku, na przykład umie obsługiwać dźwigi, umie spawać, umie różne rzeczy, które są w zasadzie w naszych szkołach już zapomniane, a bardzo potrzebne. Tak, nie istnieje coś takiego w stylu dawnej Ligi Obrony Kraju, która wszystkich uczyła jeździć w niedrogich cenach tylko po to, że potem wiedział człowiek, do czego służy traktor i ciężarówka. Tak. Paradoksalnie dalej istnieją, ale skupiają się na zarabianiu pieniędzy. Nie no, słuchaj, ja skończyłem, ja tam się nauczyłem jeździć. Ja też w loku robiłem prawo jazdy. Dokładnie. Także tutaj mi się wydaje, że tutaj musi być polityka bardzo zrobiona, takie naprawdę na wysokim poziomie, żeby ten młody człowiek widział w wojsku nie tylko coś, co może być pasją dla niektórych z nas, którzy tym robili, ale też dla takiego człowieka, który nie widzi się w wojsku, ale widzi szansę na to, że może, nie wiem, będzie miał lepszy start w życiu później, dostanie mniejszy kredyt, będzie płacił mniejsze podatki. System bonusów. Będzie mógł zostać zatrudniony w administracji państwowej na preferencyjnych warunkach. Słuchaj, nie uciekajmy od tego typu zachęt. Jeżeli dany obywatel chce bronić danego kraju, to pozwólmy mu też uczestniczyć w budowie tego kraju na preferencyjnych warunkach i zarządzanie tym krajem w różnych instytucjach. Ja jestem bardzo za tym, żeby coś takiego istniało. Tym bardziej to będzie wiązało danego obywatela z poczuciem, że ten kraj będzie jego własnością i należy go bronić, a nie tylko w nim mieszkać i żądać od niego jakichś fruktów. No dobrze, minęła nam godzinka tego wszystkiego i teraz odwołuję się do ciebie, Mati. Czy jeszcze tą taką geopolityczną, militarną nutą chwilę jedziemy, a potem przejdziemy tak w połowie tej godzinki do ekonomicznych aspektów? Bo troszkę fajnych rzeczy przecież macie. Jeżeli macie chęć, to możemy lecieć, bo widzę na podglądzie, że Paweł jest niedostępny, więc i tak nie będzie dostępny. To lecimy rozmawiać. Potem zobaczymy, czy Pawłowi przypadkiem nie rosną włosy między palcami. Tak, można. Miał przerwę w pracy. Dobra, to panowie, zostawiając już ten nasz grajdołek, co się dzieje z rosyjską armią? Kto tam teraz rządzi? No i tu się teraz zaczynają chocki klocki, bo mamy z jednej strony zastępca dowódcy najlepszej
Maćka zdaniem, ja to zdanie przyjąłem absolutnie jako aksjomat, najlepszej, najbardziej bojowej 58. Armii Rosyjskiej na zapasowym stanowisku dowodzenia ginie. Niedługo później się okazuje, że ginie również dowódca 144. Dywizji Zmechanizowanej, która już była w tylu miejscach. Ona kiedyś była jedynym takim odwodem operacyjnym rosyjskich sił w tej wschodniej właśnie części Ukrainy. I teraz znowu w innym miejscu oberwał ten dowódca. Strażak Wania. Tak, typowy strażak Wania. Do tego jeszcze potem zjawili się tam w tym miejscu, gdzie ostrzelano to stanowisko zapasowe, zjawił się dowódca chyba inguszeckiej Rosgwardii, żeby to wszystko zabezpieczyć i znowu spadła kolejna głowica i jego też wymiotło. Ja chciałem powiedzieć, że ja jestem, tak? Jednak. Głos z zagrobu. Podsłuchując. Także jest, tam się dzieje, dzieje się mocno. Tak, ja uważam, że tak. Ukraińcy wygrywają powoli wojnę. Idzie im to coraz lepiej, chociaż nie widzimy tego, bo to jest tego typu wojna, że tego nie widać tak namacalnie. Nie ma tam jakichś spektakularnych przejść. Bo to nie chodzi o zdobywanie terenu, tylko o niszczenie. Tak. Natomiast Rosjanie wygrywają tą wojnę polityczną. Okay. I tutaj to, co się stało w Wilnie, ja uważam za wielki sukces Rosji. I Rosja to też tak odczytuje, wszystkie komentarze rosyjskie też to. Zwróć uwagę, że Rosja za bardzo nie komentowała tego, co było w Wilnie, to znaczy, że była zadowolona. Nie, no Pieskow się odezwał. Ale tak wiesz, tradycyjnie strzał na wiwat, żeby działać, ale to nie było nic, jeżeli chodzi o komentarze w gazetach, na tych obszarach analitycznych, których analizuję, to wszystko było bardzo pięknie, a wręcz powiedziałem, że wreszcie zaczęli nas doceniać, bo co się stało? No w zasadzie Rosjanie dostali zapewnienie, że Ukraina nie wejdzie do NATO, póki trwa wojna. I koniec. Co oznacza, że nie wejdzie. A to o to chodziło. Ale za to dostanie od Amerykanów specjalne gwarancje i warunki partnerskie. Dobrze, okej, może być, ale to jest, mówię, ster strategiczny Rosji został osiągnięty, tak? Ale było wiadomo, że go nie osiągną teraz Ukraińcy. Ale to ja mam do was pytanie i informację. Czy widzieliście tą umowę państw G7 o tym, żeby nie odblokowywać środków zamrożonych, dopóki będzie trwała wojna i nie będzie reparacji? Czy to nie jest jednak jakiś mały sukces Ukrainy? Dobrze, Mateusz, a pytałeś, bo ja mam tutaj do Daniela i Maćka pytanie w zasadzie o G7, ale to zaraz tak dokończę tą myśl i chciałbym zadać chłopakom te pytanie, bo sam jestem bardzo ciekawy i to rozważam. Ale wracając do jeszcze jednej kwestii, czyli tak, Rosja osiągnęła ten swój sukces, ale w jaki sposób? Ja napisałem, że Rosja przestraszyła Zachód swoim rozpadem, niekontrolowanym rozpadem. Tak, to jest Putin świetnie to rozegrał. I powiem Ci tak, ja nie widziałem tak dobrej kondycji Putina od Gruzji w zasadzie, można powiedzieć. Albo nawet wcześniej, od 2014 roku, bo po telefonie szefa CIA do szefa SWR w czasie Prigorzyna, to później się wszystko zmieniło po tej akcji. Dla mnie to jest po prostu game changer, jeżeli chodzi o... To jest prawdziwa broń atomowa. On wreszcie dostał do ręki broń masowego rażenia. Kryptonit na zachód. Kryptonit, dokładnie. Ja to nazywam. I to się potwierdziło w Wilnie. I teraz pytanie do Ciebie, Danielu, i do Ciebie, Maćku. G7. Czy G7, i teraz tutaj mam taką tezę, nie wchodzi już w rolę tego, co jest w ONZ-cie Rady Bezpieczeństwa ONZ, bo to Rada w ten sposób G7 jakby wchodzi w kwestię bezpieczeństwa, o której nigdy nie mówiła i nigdy tak klasycznie nie stwierdziła, dając gwarancję bezpieczeństwa. Oczywiście to jakby słodząc to, co Ukraina nie dostała w ramach Wilna, ale czy tutaj nie widzę jakiegoś takiego zmiany geopolitycznego, że z tym światem i bezpieczeństwem nie będzie w kręgu ONZ-u, tylko właśnie w kręgu grup G7 i tego typu rozwiązań?
Mam Co, ONZ zawsze był jednak dużo słabszy w tego typu rozgrywkach i największym chyba błędem ONZ-u była Rada Bezpieczeństwa. Ona miała, prawda, dać kontrolę dla wielkich, tylko nikt nie przypuszczał i Danielu, nikt chyba ale nie Rada oszacował. Bezpieczeństwa w kryzysie kubańskim zdała egzamin, prawda? No tak, tylko popatrzmy, że Rada Bezpieczeństwa zaplanowano na zupełnie inny świat. Przede wszystkim na świat, gdzie były tylko 2 telefony, Waszyngton-Moskwa, Moskwa-Waszyngton. I pół świata po jednej, pół świata po drugiej stronie było pod odpowiednią kontrolą zarządzania decyzyjnego, a obszar azjatycki się nie liczył. I w tym momencie ten układ sił, który był w Radzie Bezpieczeństwa, on się sprawdzał, no bo tak naprawdę owszem, no w niektórych momentach nie wychodziło, no jedyne co wyszło to Zatoka Perska, kiedy Rada Bezpieczeństwa i Iran, znaczy Irak i Kuwejt i tak naprawdę kiedy pierwszy raz w historii Rada Bezpieczeństwa zrobiła to, co do niej należało. Więc tutaj jest taki układ sił teraz, że Rada Bezpieczeństwa jest całkowicie sparaliżowana i ona się nie odblokuje, nie ma takiej opcji. Nie ma. Jest już po niej, właściwie jest trupem politycznym, bo zarówno Chiny, jak i Rosja nie znajdą tutaj wspólnego języka z pozostałymi krajami, a więc się przestaje liczyć. ONZ z kolei jest za duży i za słaby, by mógł tutaj wpływać, bo pamiętajmy, że ONZ przestał, znaczy siła ONZ-u była także w tych ekspedycjach, które można było zrobić. W momencie, kiedy zaczęło się podział sił ekspedycyjnych, a tu nie mogą pojechać biali, a tu tacy, a tu siacy, a tutaj, prawda, Afrykańczycy będą robić tylko dla siebie, a tych, no jeszcze Pakistańczyków, bo oni są tani, no to rzeczywiście też te możliwości odstraszania tego nacisku wojskowego ONZ-u padły. No więc buduje się coś, co jest w stanie spełnić tą rolę. I narzucić, no bo powiedzmy sobie szczerze, myślę, że to nie jest kwestia, że G7 miało ochotę, czy nie miało ochoty, tylko G7 po prostu nie ma innego wyjścia w tym momencie, jeżeli chce choć trochę, że tak powiem, kontrolować sytuację. A i tak widać wyraźnie, że Chiny będą działały w tych swoich kierunkach zupełnie inaczej i jeżeli się nie dogadamy z Chinami, to będzie to piekielnie trudne zadanie także dla G7. A Chiny poczuły, ten smok poczuł wreszcie wolność, on był na tym łańcuchu przez tych kilkadziesiąt lat, prawda, urwał się, może sobie teraz po tym świecie polatać i widać jak Xi czuje to, no bo takiej przewagi gospodarczej i takiego uzależnienia od Chiny nigdy nie mogły sobie wymyślić. I to jest między innymi powód, dla którego teraz, w tym momencie, kiedy to wszystko wywaliło się jeszcze, no to Chiny chcą skorzystać i ugrać ile się da. Ja też bym to zrobił. Szedłbym po prostu w bank. Bo ja tu wiesz, jeszcze tak patrzyłem, że Chiny najostrzej komentowały tego, co się działo w Wilnie w ONZ-cie, w przeciwieństwie do Moskwy cały czas, co wspominałem. Natomiast tutaj jest jeszcze inna kwestia, bo Chiny, moim zdaniem Chiny chciały być i cały czas grają na to, żeby być tym państwem, które daje pokój tam, gdzie jest wojna. I to też z Rosją jest grane. Mnie bardzo też uderzyło jedna bardzo ciekawa wizyta pani przewodniczącej Rady Federacji, która była przyjmowana przez nikogo innego jak przez samego cesarza Chin. Ja to odbieram jako wysłannika grup siłowych, tylko nie wiem której frakcji, jak dalej, do Pekinu, ponieważ nie znam przypadku, żeby Xi witał się z tak niskim rangą politykiem rosyjskim, a Rada Federacji i szefowa Rady Federacji to nie jest jakaś, nawet panowie jej nie znają za dobrze pewnie, natomiast była witana i rozmowy były prowadzone z Xi prowadził. Także tutaj te kwestie, które się wiążą... Tak, to porównanie jej von der Leyen pokazuje... No, więc tutaj powiem wam szczerze, uważam, że jakaś gra się rozpoczęła
z ciekawością to obserwuję. Jeśli będę coś wiedział, będę zazwyczaj z Wami ten przedstawiał. Dlatego uważam, że weszło w ten proces dawania bezpieczeństwa to, co ONZ po prostu nie wypełniła, ale też stawiam taką tezę, że to jest alternatywa dla ONZ-u. Niektóre państwa, które, jeśli to wypali, jeśli ta gwarancja bezpieczeństwa przez G7 zostanie jakby sprawcza w świecie, to niektóre państwa będą bardziej się skłaniały do gwarancji bezpieczeństwa realizowanej przez G7 niż ONZ, albo do rozstrzygania sporów przez G7, a nie ONZ. Powiem tak, tu się pojawiło zdanie, o którym ja też od jakiegoś czasu myślałem, że w praktyce coraz bardziej NATO staje się działającą alternatywą dla ONZ-u. G7 i G20 jako ten czynnik ekonomiczny, najbardziej uprzemysłowione i najbardziej bogate państwa świata w tym momencie również i nie wiem, czy w najbliższym czasie nie będziemy obserwować już kompletnej marginalizacji ONZ-u jako takiego, który od strony finansowania swojej działalności i przepotężnego przerostu administracji jest niewydolny i jest, zadłużony. I niesprawczy. I niesprawczy. Okej. Panowie, czy tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć część Ja bym chciał polityczno-wojskową? dorzucić to, z czym Paweł wychodził, mówiąc, chociaż tego jeszcze nie powiedziałem, że się nie zgadza. Trzymałeś to ponad godzinę. Paweł zniknął i teraz ten. No jaki to problem? Cierpliwy potrafię być. Słuchajcie, chodzi o to, że zaczął się bardzo intensywny przekaz, od wczoraj widoczny, o tym, że Polska świetnie wszystko przygotowała z tym Wilnem. Namówiła, przedstawiała, organizowała, a te plany regionalnej obrony, to co niektórzy ryzykują, że tak naprawdę no to na nasze zamówienie to wszystko się pojawiło. No co jest wielkim bullshitem. I teraz z tego powodu Ukraińcy patrzą na nas, ale to Polska wszystko tak zorganizowała i bynajmniej nie potwierdzają tego faktu. Państwa członkowskie NATO na tym spotkaniu, ale kiedy nas Polska namawiała do tego? Ale o co, kaman? Amerykanom zaczyna chodzić lekko gól z tego wszystkiego. Ja nie wiem, kto wymyślił taką linię polityki informacyjnej, żeby w ten sposób to przedstawiać. Za chwilę się wszyscy na nas wkurzą. Tutaj Litwini dużo odegrali swoją rolę. Małe państwo, ale sprawne, że tak powiem. Ja nie rozumiem tego, co nasi robią w tym momencie, ale to może spowodować głupi ostracyzm, no, za przypisywanie sobie nie swoich zasług. Bo te plany operacyjne były opracowywane dla tych regionów obronnych dużo wcześniej już. Tak, oczywiście. Czy ja mam kumpli w Mons, czy ty masz, wiemy jak to wygląda. Zebrali się planiści, zastanówmy się, przygotujmy się, pomyślmy nad wariantami, w jaki sposób do tego należałoby podejść, skoro jest tak, a nie inaczej. To wyszło stamtąd. Przedstawiono to na forum, na trzecim szczycie w ciągu tych ostatnich. Tak, to ma sens, pracujcie w tym kierunku i na ten przywieźli gotowe, które teraz będą wypełniane treścią w dół przez wszystkie państwa, do których na danym obszarze to się będzie tyczyło. No dokładnie tak się to dzieje. Najpierw w górę, a później nuty lecą na dół. Tak. Więc tutaj to nie jest tak, że dzisiaj ustaliliśmy i to już wszystko tak ma wyglądać. To jest proces, który trwa dosyć długo i uczestniczą w tym kompetentne osoby, które na sam koniec zanoszą to decydentom, mówią, to wypracowaliśmy w naszym tego, okej, nam pasuje, tyle to będzie kosztować. No, to tylko tyle można więcej. Chciałem po raz kolejny powiedzieć, że się nie zgadzam, bo Wiemy, czytam rosyjską czekamy na to twoje, prasę nie zgadzam. I Dwóch czytam na jednego będzie. ukraińską prasę i wydaje mi się, że łączycie jak gdyby dwie sprawy. Sprawę wyborów, które mamy w Polsce i wykorzystywanie pewnych rzeczy powiedzmy w polityce wewnętrznej oraz taki, jaki przekaz idzie na zewnątrz. Ja nie widzę w tym momencie, oprócz jakichś niejawnych przecieków, ale to już tych przecieków to naczytałem się dosyć sporo, nie widzę ani wściekłości Ukraińców na nas, ani ja nie wiem o widzę wściekłości. tego,
Nie, no tak powiedzieli, tak było, że niedługo będzie nas czekać wściekłość ze strony Ukraińców. Ostracyzm ze strony członków NATO. Ostracyzm. Okej. Też nie widzę, bo nie ma takiej możliwości, jeżeli chodzi. I to wszyscy wiedzą, możemy sobie. To tak samo jakby byśmy sobie myśleli, że będzie ostracyzm Turcji, tak? Nie będzie. Tak samo nie będzie teraz. Znaczy, zobaczcie, my tak popadamy jak gdyby w jednej przesady w drugą. Wydaje mi się, że to bardzo dużo zależy od jakichś sympatii politycznych, niestety. I to uważam jest trochę takie. Myślę, że na to powinniśmy uważać, bardziej patrzeć bez tych sympatii. Dlaczego? No bo zobaczmy, co robi Turcja. Tak, na Turcję się, nie wiem, wścieka wiele krajów, rozgrywa pewną własną politykę, zarówno do wewnątrz, bo wiele jak gdyby rzeczy, które robiła na zewnątrz, zostało wykorzystane wewnątrz, jak i również w polityce zewnętrznej. Rozgrywa doskonale Putina. W momencie, kiedy Polska próbuje coś rozgrywać, no to słyszymy, że za chwilę się wszyscy na nas obrażą, Amerykanie sobie pójdą, Niemcy sobie pójdą, Ukraińcy pójdą, będzie czekał nas ostracyzm. W momencie, kiedy nic nie rozgrywamy, no to mamy zarzuty, no ale nic nie rozgrywamy, dlaczego my się na wszystko zgadzamy, co Stany Zjednoczone mówią, dlaczego my się zgadzamy na wszystko, co płynie z Berlina, a więc wydaje mi się, że nie zachowujemy tego balansu, tak, w tych naszych Wiesz co, wszyscy po opiniach prostu i wrzucają w patrzymy. naszą przestrzeń informacje, a my je łykamy po prostu jak małe dzieci. Ale Tak, ja chłopaki, myślę, jest że takie coś. trochę taki, ale poczekaj, bo jeszcze nie skończyłem. Mhm. I ja nie widzę w żaden sposób, żeby jeżeli popatrzymy na to, co zostało uzyskane w Wilnie, to można powiedzieć, że w jakimś stopniu był to polski sukces, bo nikt chyba nie liczył na to, że Ukraina przystąpi do NATO, Że a zostanie więc zaproszona być w ogóle. może. Słucham? Że zostanie zaproszona, nikt na to świadomie nie liczył, że takie coś będzie. Tak. To jest troszeczkę tak science fiction, tak, wiadomo. I jeżeli byśmy patrzyli zupełnie na takich wygranych tego szczytu, no to znowuż są Stany Zjednoczone. Bo tutaj bardzo dużo było też w polskiej prasie, że są Niemcy. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Dlaczego Stany Zjednoczone? No chociażby to, co Mateusz mówił, tak? Czyli przyjęcie po raz kolejny tej roli G7 jako no, pewnej takiej rady, można powiedzieć, światowej, która decyduje o wielu rzeczach. No i teraz, jeżeli ona decyduje, że w tym momencie zamrożone aktywa nie zostaną odmrożone, no to będzie bardzo trudno Niemcom po wojnie, jeżeli nie będzie reparacji, czy na przykład takiej Belgii, bo tam mamy Euroclear, powiedzieć, ok, no to my odmrażamy, oddajemy te pieniądze. No nie będzie takiej możliwości, tak? Bo te decyzje jak gdyby już teraz zostały narzucone z góry. Nikt nie zapytał takiej Belgii, słuchaj, gdzie jest siedziba tego Euroclearu, czy się w ogóle na to zgadzają. Nie? Zwróćcie uwagę, jaki byłby hałas, jeżeli coś takiego spotkałoby Polskę, tak? Czyli Polska by miała jakąś firmę, która tak naprawdę robi wszystkie transakcje i nikt by Polski nie zapytałby tej firmy do końca, tak? Czy ona w ogóle jak gdyby na to reflektuje. No tu Ale mamy Paweł, troszeczkę taką sytuację. Akurat tu się ja pozwolę z tobą nie zgodzić. Po pierwsze, kiedy Turcy zaczęli robić kłopoty, przestali brać udział czynny ich oficerowie w jakichkolwiek fazach planistycznych działalności w dowództwie NATO. Zaczęli od razu na to reagować i zmieniać, tam gdzie jest to możliwe, swoje podejście Turcy w związku z tym. To była bardzo szybka sprawa. Dalej, zostali wyłączeni na przykład z obiegu informacji wywiadowczych. Bardzo szybko zostali postawieni w ten sposób do pionu. Uwierz mi, tego typu rzeczy proceduralnie bardzo potrafią dyscyplinować członków NATO, jeżeli jest to potrzebne. I w tym momencie, jeżeli byśmy przypisali sobie to, że wszystkie te plany regionalne powstały, bo Polska na to naciskała,
zaczniemy nagle się potykać o własne nogi przy wchodzeniu do kwatery głównej NATO, bo ciągle, a nie, to teraz sobie zróbcie urlopy, sobie pojedźcie tu, pojedźcie tam. To są takie nieformalne formy nacisku, jeśli trzeba. Druga kwestia. Elementy militarne, które zostały tam dogadane i są dla nas ze wszechmiar pożyteczne, jak najbardziej na naszą korzyść to będzie działało, niosą też ze sobą pewne koszty ekonomiczne. W tym momencie, jeżeli my mamy sfinansować część z tego, pojawia się jeszcze kwestia tego, że ma być finansowanie natowskie, które ma wzrosnąć o 8,3%, tylko nie jest sprecyzowane co, kto, gdzie, jak i skąd. Teraz jeszcze Amerykanie, którzy muszą, po tym jak mocno zagrała dyplomacja ukraińska i samże Zełenski, muszą usiąść z nimi po tym całym szczycie jeszcze i dogadywać te specjalne, dodatkowe formy partnerstwa i bezpieczeństwa, coś a la model izraelski. Też to Amerykanów wkurza, a jeśli nasi mówią, że podogadywaliśmy to wszystko i pozałatwialiśmy dla Ukrainy, a teraz Ukraina jakoś na to nie reaguje sympatycznie, plus Wallace wrzuca, że nie było podziękowań, a jego ludzie pytają, jego wyborcy, czy ktoś podziękował za to, że oni wyczyścili swoje magazyny z uzbrojenia, to się robi taka dziwna sytuacja. I taki przekaz, jeżeli idzie w świat... Tak, ja już właśnie skończyłem. Okej. Ja mam takie dwie uwagi, bo nie znam się, wiecie, na wojskowości i tak dalej, ale wydają mi się dwie rzeczy. Przede wszystkim Turcja grała znacznie ostrzej niż polscy politycy, którzy biegali i się chwalili, że są zajebiści, bo politycy mają to w naturze, że biegają po mediach i chwalą się, jacy to są zajebiści. Zwłaszcza przed wyborami i chyba każdy, kto jest w środowisku politycznym, to wie, że to jest gra medialna. A druga sprawa, wydaje mi się, że w NATO nie można dopuszczać do ostracyzmu kraju, który w tym momencie najwięcej ze swojego PKB przeznacza na uzbrojenia. Wiecie, o co chodzi? Że jest to kraj, który jako jeden z największych takich inwestycji robi w tym momencie i widać te zaangażowanie i widać tę mobilizację, a NATO jest sojuszem militarnym, więc trochę głupio by było w ten sposób reagować, tak mi się wydaje. Oddaję Ci głos. I najpierw ja, bo Maciek się zgłosił chwilę później. Słuchaj, kiedy kupowaliśmy helikoptery i miały to być Karakale, Unia Europejska oraz kraje europejskie na to powiedziały, w końcu Polska kupuje coś produkowanego w Europie. Kiedy jednak wykonaliśmy woltę, wyrzucając do śmieci to i płacąc kary za to i przestawiając się całkowicie na zakupy tak naprawdę z rynku amerykańskiego i pochodne, bo to, co jest w Korei, jest pochodną projektów amerykańskich, żeby było jasne. Jedynie silniki mają z Niemiec jeszcze, ale za chwilę będą mieli swoje. No to sorry Winnetu, ale jest to taki pewien obieg tego, dlaczego Polska nie chce kupować europejskich produktów. I w tym momencie wszyscy zostali nagle namówieni i Niemcy robią wszystko, żeby zwinąć ten potencjalny tort, który mógłby zamówić ten rynek na czołgi K2 produkowane w Polsce. Każdemu z wyprzedzeniem wciskają kontrakt na to, że dostarczą mu, chociaż będzie trwało, ale że dostarczą mu Leopardy wersji 2A8 najnowszej. Wyłączają nam rynek, który moglibyśmy mieć. Te rzeczy, partnerstwo partnerstwem, sojusz sojuszem, ale interesy też w tym grają swoją rolę. I robiąc tak, jak robimy, idziemy w stronę amerykańską, ale co jakiś czas wrzucamy jakiś niepotrzebny kamyczek w relacje polsko-amerykańskie i co jakiś czas potrafi to lekko wstrzymać entuzjazm jednej i drugiej strony dla współpracy. Mówię tu o Amerykanach i Polakach. Maćku? Tak. Ja mogę? Ja tutaj do Pawła taki kontrargument dam do tego, co mówił o grupie G7 i tutaj o tych kwestiach związanych z niewypłaceniem, nieruszeniem tych zasobów rosyjskich, które są gdzieś tam zdeponowane. Nie jestem ekonomistą, także mogę się, Paweł, tam pewnych rzeczach mylić albo źle mówić, więc mnie prostuj proszę od razu. Ale jeżeli oni mówią o tego typu z działaniami, to mówią o działaniach po wojnie. A w tej chwili trwa wojna i w tej chwili są potrzebne jakieś działania dla Nie. Ukrainy.
Nie, poczekaj, bo to chyba nie zrozumieliśmy. Mhm. Zostało ustalone, po pierwsze, że rosyjskie aktywa do tej pory były takie w zawieszeniu, zostały zamrożone, nie wiadomo co z nimi zrobić z punktu widzenia prawnego. To, co zostało podjęte przez Unię Europejską, to została podjęta uchwała i na to się Euroclear zgodził i Belgia się zgodziła, że te pieniądze, które powiedzmy te 200 miliardów, bo tyle jest w Europie, powiedzmy 190 w Euroclearze, jeżeli to jest powiedzmy mamy tam obligacje czy jakieś papiery wartościowe i te papiery przynoszą zysk, to cały zysk jest kierowany na Ukrainę. To jest W tej 3 chwili? miliardy. W tej Tak, chwili? 3 miliardy dolarów czy euro. 3 miliardy, tak. No to już Ale rocznie, został miesięcznie, podpisany. tygodniowo. Rocznie. Rocznie. To jest duża kwota. To jest, To jest duża kwota. Budżet Ukrainy to jest około 45 miliardów dolarów, tak, To jest dużo, tak. dać jak gdyby, czyli to jest około 8%. I tak naprawdę, dopóki nie wypłacą reparacji, to te 3 miliardy rocznie powinno zawsze być. I teraz G7 podjęło taką uchwałę, że dopóki Rosja nie rozwiąże problemu reparacji z Ukrainą, no to te pieniądze sobie mogą tak wisieć. Ale procenty a cały widzisz- czas idą na tę Ukrainę w ramach Tak, tych... Tak, i te procenty będą szły na Ukrainę, dopóki Rosjanie i Ukraińcy się między sobą nie dogadają. No i to jest jak gdyby takie Dobra, pokazanie, okej, jeżeli Ukraińcy... Już teraz nie mam, Mhm. już wiem o co chodzi, bo mi chodziło o Tak, kwestie bieżące z tych procentów, czy to cały czas leci na konto Rosji, to nie jest uruchamiane, ale tutaj... Nie. Dzięki, okej. To Wcześniej leciało na konto, wiesz co, Euroclearu i Właśnie, Belgii, no właśnie o tym natomiast słyszałem, te że pieniądze, to tam i- te pieniądze zostały już przekazane Ukrainie w tym momencie i będą, wiesz, co roku przekazywane, tak, jeżeli nie To nastąpi jest automatu, rozwiązanie czy jest tego decyzja, to jest automatu, czy jest decyzja za każdym razem? z automatu. Z automatu. Dobra. Z automatu, jak gdyby teraz widzisz, bo akurat Niemcy były troszeczkę innego zdania w tej sprawie, bo tam chodziło o odszkodowania dla... Zobaczymy, jak to dalej pójdzie, natomiast odszkodowanie dla tych firm niemieckich, ponieważ miał być też taki układ, że z tych pieniędzy również rosyjskich, no to jest spora kwota, tak, miałoby być wypłacane odszkodowania dla firm niemieckich. Ja wiem, że to budzi bardzo dużo kontrowersji, no ale takie pomysły były ze strony Niemiec, tak, ponieważ oni ponieśli wymierne straty, jeżeli chodzi o te spółki gazowe i naftowe, które przejęły samorządy, no i powiedzmy te rzeczy związane z Nord Streamem i tak dalej, i tak dalej. No w każdym bądź razie chcieli, żeby z tych pieniędzy te odszkodowania były, no i tutaj jak gdyby, no i znowuż to jakoś tam u nas mniej było to nagłaśniane, natomiast no to się nie udało uzyskać. Udało się uzyskać, że te pieniądze będą, tak jak mówię, zamrożone, dopóki Rosjanie nie wypłacą tych reparacji. I to Tak, jest a sprawczość, sprawczość G7, a nie ONZ. ONZ mógłby coś takiego uchwalić i nic by z tego nie było. Dlatego mówię, tutaj co początkowałem tą tezę, że tutaj zaczyna się przekładać ten projekcja bezpieczeństwa z ONZ-u na właśnie G7 i chyba to będzie jakaś przyszłość, którą będziemy obserwować. To słuchajcie, ja mam do was pytanie takie. Rosjanie politycznie mogą stwierdzić, że nie będą wypłacać reparacji, bo będą uparci i tyle. Ale te 3 miliardy rocznie to może spływać przez następne 100 lat i uzbiera się te 300 miliardów, które są gdzieś w tych zniszczeniach, nie? Czy myślicie, że to może w ten sposób utworzony zostać taki stały mechanizm? Posłuchajcie, Nie. Też myślę, że nie będzie stałego mechanizmu, ale są inne rzeczy. Niemcy, tam gdzie im na tym zależy, bo to się tyczy spraw strategicznych, na przykład magazynów gazu, czy tych rurociągów, gazociągów i tak dalej, przekazali w zarząd powierniczy aktywa rosyjskie u siebie. I tak naprawdę są na drodze ku temu, żeby je skutecznie móc przejąć. To samo się w tej chwili dzieje w Polsce, na przykład z aktywami, przede wszystkim to jest najbardziej widoczne, pana Kantora, oligarchy w Polsce, który ma takowy chyba
około 20% akcji Azotów. Więc bardzo ważnej firmy dla Polski, polskiego rolnictwa. I właśnie też jest zarząd komisaryczny w tym momencie wyznaczony. I takich rzeczy, jeżeli by policzyć oligarchów rosyjskich, to tych zarządów komisarycznych za chwilę może być całkiem dużo. I to będzie też forma zemsty, można powiedzieć, za to, że zachodnie korpo i firmy muszą się wycofywać z Rosji po takim niskim koszcie ze stratą. Tu odbędzie się to kosztem oligarchów lub też państwowych firm, tam na przykład, gdzie był Gazprom. U nas akurat tutaj w Europolgazie też to będzie. I w ten sposób też można wykreować spore wartości, które albo będą zaspokajać roszczenia poszczególnych państw, albo tam, gdzie nie ma takich roszczeń, a są takie asety, no to one mogą trafić właśnie też na Ukrainę, co zwiększy tempo tego, czym Ukraina może dysponować. A teraz ten spór Naftohazu, gdzie oni mają to w arbitrażu i go wygrali, ten arbitraż, 5 milionów dolarów, to są odszkodowania, miliardów, które powinni dostać od Gazpromu, plus teraz przy inflacji, jakie będą z tego tytułu odsetki, tym podobnej, to za chwilę urośnie do takich parametrów, że naprawdę potężny kąsek rosyjskiego i oligarchicznego majątku będą mogli na zaspokojenie tego otrzymać. Wiesz co, myślę, że nie urośnie, dlatego że mają 2 pozwy, 3 dokładnie, 2 w Europie, 1 w Kalifornii. Ten w Kalifornii powinien się w ciągu lata, tam dosyć szybko finalizują się, tak? A więc to jest bardzo ciekawe, tak, że wiesz, że oni złożyli w Kalifornii ten pozew. No tam akurat Gazprom w Stanach Zjednoczonych też ma aktywa, o tym się może mniej mówi, nie ma takich jak oczywiście w Europie. Natomiast myślę, że po tym werdykcie on odniesie swój jak gdyby rezultat, tak? Czyli co, Paweł, w tym momencie zablokowanie czy brak umowy o przesyłę gazu, dopóki nie reguluje się tych rzeczy, które wynikają z umów tych i zasądzonych odszkodowań sądowych? Tak. Tak, ale myślę, że oni przejmą w Europie i w Stanach Zjednoczonych majątki po prostu rosyjskie. Dlatego, że pozew nie tylko jest przeciwko Gazpromowi, ale również państwu rosyjskiemu. Jest jak gdyby taka współdzielona odpowiedzialność, co jak gdyby oznacza, że mogą przejąć asety Federacji Rosyjskiej, niekoniecznie Gazpromu. W zasadzie to samo Rosjanie robią u siebie z domeną zachodnich spółek, więc tutaj jakby... Tak. No, ale jak za chwilę się... Oni to szybciej. No, ale to jest jak gdyby rozcinanie tych połączeń, tak? Bo tutaj się dużo mówi, że Niemcy chcą do tego business as usual. No jeżeli się porozcina pewne połączenia, no pewne odszkodowania zacznie się wypłacać, no to jest trudniej wrócić do tych wcześniejszych biznesów, no bo wiesz, jest dużo różnych rzeczy niezałatwionych, nierozwiązanych, problematycznych i tak dalej, tak? Zachodnie firmy, Oczywiście, które połapią łańcuchy dostaw, nie ustąpią, nie siądą do stołu, dopóki dostawcy nie będą też nie odpuszczą, no to tutaj tak. Wiesz, to jest obopólna korzyść. No jeżeli masz nowe łańcuchy i masz dostawców pewnych w Europie, którzy płacą, odbierają i jest tak stabilnie, jak było wcześniej z Rosją. Wszyscy dostawcy na świecie marzyli, żeby dostać się do rynku żeby dostać się do tego tortu, no dokładnie, a teraz ten tort, jak nie zostanie podzielony, nie. Tak, znaczy paradoksalnie to tutaj ja mam wspólne zdanie i Mateusz chyba też z fanami rosyjskimi, ponieważ oni się cieszą z tego powodu. My też. Błędnie. My też. I mamy tą samą tezę, że to wpycha jak gdyby Rosję w ten kręg chiński. Tak, no bo jeżeli pewne umowy i pewne przepływy handlowe i biznesowe tak zostaną zatrzymane z Europą, ze Stanami Zjednoczonymi, no to rynek, wiesz, no nie ma tutaj próżni, tak? Te relacje zaczynają się nawiązywać tutaj z Azją i głównie z Chinami, natomiast chyba inaczej postrzegamy, no bo cały czas rosyjscy fani uważają, że to jest taki partnerski układ, tak? Chiny, Rosja. No on nie może być partnerski, jak gdyby z założenia, tak?
Bardziej, No i o tym dzisiaj też chcieliśmy porozmawiać w drugiej części, chociaż Dobrze, więc ja Płynnie się do niej powoli przechodzimy. odmeldowuję. Dziękuję chłopaki za spotkanie. Mam Dzięki. nadzieję, że Dzięki bardzo, Maciek. Maćku. dzięki Paweł, Świetnie dzięki było. Mateusz, Daniel i Maciej. Dziękuję Paweł, szczególnie wytłumaczyłeś mi ten zagadnienie, które mnie dręczyło strasznie z tym właśnie Proszę. kwestiami. Można Także- wpaść 1,5 godziny, ile człowiek się dowie, nie? Oj, właśnie o to chodzi, dlatego wiesz, dlatego się kumplujemy, tak? To jeszcze w fajnej dyskusji. Tak, jeszcze raz dziękuję wszystkim i za zaproszenie i do zobaczenia. Hej. Do zobaczenia. Trzymaj się, hej. Cześć, hej. No i mamy teraz większy ekran. I co? Opowiadamy Tak. I ekonomicznie mamy coś? ideoli, którzy tam handlują. Ale wiecie co, jest jeszcze jedna rzecz. Za chwilę się może Mhm. okazać, że wszystkie gazociągi i ropociągi, dotychczas w których był istotny wkład rosyjski, około 50%, zostaną przejęte i kiedy już dojdzie po wojnie do business as usual, o ile pogorszy się stan tego biznesu dla Rosjan, będą musieli płacić teraz obcym właścicielom za przesył swojego paliwa do Europy. W sensie pewnie by próbowali sobie to robić jakąś ceną, a cena, no, inni dostawcy będą mieli. No ale to jest gdybanie na... Ale wiemy już, jak na- bardzo też- potrafiły zareagować Stany na to, żeby konkurencyjnie wejść na rynek europejski, tak? I myślę, że jednak cena będzie atrakcyjna. No patrząc na nakłady obecnie w Stanach Zjednoczonych na infrastrukturę gazową i to, co oni budują i to, co czeka, no to powiem, że tam jest, no ten parol na Europę jest mocno zaciągnięty. Oni Europy nie odpuszczą. I jeżeli chodzi o gaz amerykański, to Europa będzie głównym odbiorcą tego gazu przez następną dekadę. A to w sumie tworzy bardzo taką fajną relację tych krajów Zachodu, bo nie tylko sojusz jakiś tam Tak, że to społeczny, demokratyczne. tak, ale nie tylko, ale będzie też mocne powiązanie energetyczne, którego do teraz brakowało, bo Europa była taka, miała taką troszeczkę dysfunkcję. Polityka i militaria teoretycznie ku Tak. Stanom, ale energię ku Rosji. No i Mhm. Mhm. A zakupy w fabrykach chińskich, więc już w Tak. ogóle było to i teraz, no okej, będzie dużo zmian w Europie, bo fabryki Tak. też próbujemy przenieść, nie? A zacznijmy, słuchajcie, może, jeżeli pozwolicie, ja dzisiaj nie za dużo mówiłem. W tej części ekonomicznej mamy najświeższe dane, jeżeli chodzi o Chiny. No i mamy dane dotyczące eksportu chińskiego. To może ja Wam powiem, jak to wygląda, bo one są, znaczy nie, no one są z 12 bodajże godziny, więc być może czytaliście. No wygląda to tak, że wolumen eksportu spadł o 12,5% w porównaniu z czerwcem zeszłego roku. 12% No i rok do roku. Z Chin do Rosji. 12,5%. Nie. Cały W ogóle? chiński. Cały chiński. Cały chiński, tak. bardzo tak, tak. dużo. Mamy, no Mhm. mamy, wiesz, no pamiętasz jak mówiliśmy, że tutaj no ten eksport dla Chin, no to jest ten najważniejszy element, jeżeli chodzi o wypracowywanie PKB. Zobaczymy, co będzie w lipcu, co będzie w sierpniu, natomiast no to bardzo niepokoi. I jeżeli to się utrzyma, no to ja mówiłem jakiś czas temu, należy się liczyć, że Chiny zmienią zupełnie politykę w stosunku do Rosji i do Europy, dlatego że oni nie mogą sobie pozwolić na utrzymywanie tak dużego spadku eksportu, bo to spowoduje otwarcie takiej puszki Pandory i wszystkich ich problemów. Jeżeli Chiny trzymają gospodarkę na eksporcie. Tylko. Tak, to jest najniższa wartość od 3 lat, czyli od tego momentu Pandemii. lutego 2020, tak, czyli tego antykowidowych, tych pierwszych ich restrykcji, nie? Czyli jak oni zaczęli i wprowadzili te restrykcje, no to teraz wracamy bez COVID-u do tych samych wartości, nie? Jeżeli chodzi o drugą stronę, również mamy tutaj spadek, tak? Mamy około 7,5,
około 7%. Importu Tak, globalnego. czyli tak, bo pamiętajmy, że w maju też był spadek eksportu i o tym mówiliśmy, bo w maju był spadek o 7,5%, natomiast teraz ten spadek jak gdyby się pogłębił. No, nie wygląda to dobrze i teraz jakie są tutaj główne przyczyny podawane? I to jest ciekawe, tak? No, oczywiście to, co mówiliśmy wielokrotnie, czyli recesja w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Czyli jeżeli nie mamy klientów na te chińskie towary, no to Chińczycy nie są w stanie jak gdyby wygenerować tego popytu. Ale druga rzecz, czyli to, co się, taki decoupling, który obserwujemy i pewien protekcjonizm i przenoszenie tych i produkcji i pewnych powiązań pomiędzy Azją, Europą albo Stanami i Azją, powiedzmy Stanami a Chinami, na inne obszary. I tutaj część jak gdyby analityków już wskazuje, że to może się nasilać, jeżeli chodzi o następne miesiące, a więc być może będziemy widzieć, zobaczymy jak tutaj Chiny zareagują, jaką sobie wybiorą strategię, ale to jest ciekawe, bo być może będą chcieli obniżyć to napięcie, które jest w stosunku do Stanów Zjednoczonych. No bo oni nie mogą sobie moim zdaniem pozwolić. No i i teraz ta prowadzona wojna w Europie, no też nie sprzyja, powiedzmy, chińskiej gospodarce, tak? Dlaczego? Dlatego, że wojna w Europie nie sprzyja europejskiej gospodarce. Kasa idzie nie tam, gdzie trzeba. Tak, bo wiesz, wszyscy zajmują się, wiesz, jakimiś zbrojeniami, ściąganiem gazu ze Stanów Zjednoczonych, uniezależnianiem, a nie konsumpcją, tak? Zgadza się, no wiesz, tu tych towarów przestawiają fabryki, zmieniają ciągi technologiczne. Rzeczywiście Chinole łapią się na tym, że wprawdzie to nie jest aż tak gigantyczny rynek, no ale i tak boli, no bo jak się tak zbierze wszystkie problemy naraz, no to niestety, ale jest Ale kłopot. Europa jest dużym rynkiem dla... Jest No dużym jest rynkiem. dosyć dużym rynkiem. Jest bogatym To- rynkiem. Wiesz, tak. najbardziej mnie śmieszyło, jak teraz Rosjanie, no jak podpinają, jak Rosjanie się cieszą, że oni są tam 5. czy 6. gospodarką handlującą. Tylko że no to nie na tym zabawa polega. Przy obecnym No, bilansie handlowym No tak. No dobrze, a jak sądzicie, tak? No bo to jest do was pytanie, tak na świeżo. Bo moim zdaniem to zmieni politykę Chin, no bo wymusi, tak? No bo jeżeli to się będzie utrzymywać, no to Chinom być może będzie groziła nie ożywienie i nie wzrost gospodarczy, tylko recesja. Ale rynek mają silny wewnętrzny. Myślisz, że nie utrzyma tego? Znaczy, wszystko nie zależy od mają bańki, powiedzmy cały czas tej mieszkaniowej. No bo to jest ta bomba z opóźnionym zapłonem. ale jeżeli nie odpali, to również nie odpali rynek surowcowy, surowców energetycznych, na który tak bardzo liczy Rosja i się nie podniosą ceny. A sprzedają druga już, nie, rzecz- jak tutaj było z ropą, bo oni już się chyba wypełnili po brzegi. Teraz nie ma Chińczycy żadnych tak. ruchów tam Chińczycy na tak, zaczęli. biorą około 7% w tym momencie z Rosji. Obecnie głównym, ale ja będę mówił w sobotę, nie, bo teraz nie chcę jak gdyby zająć całego Dobra. live'u. Tam dużo informacji będzie. Wygląda tak, że głównym tym odbiorcą są Indie, to jest około 60%. Natomiast się no tu zmieniło mocno. mamy... Co? Zmieniło się mocno, jeżeli chodzi o te wolumeny. Tak. I Chiny znowuż mają rekord, jeżeli chodzi o magazyny, jeżeli chodzi o czerwiec. Pomimo tego, że zwiększyli rafinację w czerwcu, no to cały czas więcej kupują i magazynują niż zużywają. A jeżeli im wiesz, eksport o 12,5% siada, no to i to jest drugi już miesiąc z rzędu, gdzie mamy taki spadek wbrew analitykom, tak? No bo analitycy i wszyscy co innego obstawiali. No to w tym momencie to, co będą robić, nawet jeżeli będą próbowali pobudzać tą gospodarkę, no to mając tak duże rezerwy, być może będą chcieli uwalniać te rezerwy, żeby tą tanią ropę pozyskać, szczególnie jeżeli będziemy obserwować, o tym będę mówił w sobotę, bo zaczynamy obserwować grę Rosji na przełamanie pułapu cenowego. A więc jeżeli ktoś chce sobie na ten temat posłuchać, to zapraszam w sobotę, bo się szykuje dosyć ciekawa rozgrywka.
Kurczę, Natomiast to mamy OPEC też będzie drugie- miało problem. Mhm. A ja Maciek tu teraz coś chce. bym spróbował podrzucić Pewnie. lekko boczny tor może, ale spojrzenie ciekawe. Mhm. Dzisiaj już przyglądając materiały dotyczące współpracy przemysłu gospodarczej koreańsko-polskiej, Korei Południowej oczywiście, znalazłem materiał w kilku odcinkach w różnych miejscach, oczywiście powtórzony, że od kwietnia już dane gospodarcze, jakie są z Korei Południowej, wskazują, że Korea Południowa stoi u progu recesji. Jak się sprawdzi kolejne kraje Azji Południowo-Wschodniej, to część z nich ma taką samą sytuację, co teraz zgrywa się z tym, co się właśnie dzieje z Tak. Chinami. Tylko teraz Tak. dla mnie w tym momencie to, co robi Korea, jest bardzo cwane, bo wiedząc, że mają tą recesję, a jednak są w stanie ciężki, energochłonny przemysł zasilić zleceniami z Polski, przylecieli tu z grupą, to dokładnie podali, 89 poważnych firm, przedsiębiorców, bo oni dzięki współpracy z Polską są w stanie zażegnać tą recesję u siebie, bo ciężki, skomplikowany, energochłonny, ale też bardzo profitowy przemysł może na tym skorzystać. U nas jest to i transfer technologii, i też nowe miejsca pracy. U nas też to pomoże naszej bieżącej sytuacji, jednocześnie pokazując, że istnieje możliwość zdobycia alternatywnego dla niemieckiego rynku wśród koreańskich firm, więc to jest bardzo ciekawe. Koreańczycy uciekają w tą stronę. Co zrobią Chiny Co? i ta reszta? Ale mogą. Ja, Maćku, tylko zadam Ci pytanie, bo czytałeś te materiały pewnie, które tam Ci wysłałem. Tam była informacja, tylko zapomniałem o funkcji tego człowieka. Z Korei przyjeżdża do Polski i będzie utworzona jakaś instytucja, jakiś człowiek pierwszy w Europie. To Coś- nie widziałem, żebyś mi coś przesłał. Coś na grupie wysłałem Ci, wiesz, od Szymona Janusa, tam z zapytaniem do Ciebie w sumie. A, to- I jakiś gość odpowiedzialny za duże inwestycje, jakiś fundusz inwestycyjny koreański i to będzie pierwsza taka instytucja w Europie, właśnie w Polsce, że chcą coś takiego utworzyć. To Myślałem, że jeżeli- może doczytałeś, bo ja nie A pamiętam. nie doczytałem. Natomiast jeżeli oni robią tego typu fundusz, no to on będzie zabezpieczał pod wieloma względami albo finansowanie, albo właśnie to będzie tak jakby funkcja naszego KUKE, Korporacja Ubezpieczenia Kredytów Eksportowych, skoro firmy koreańskie tutaj działają. A że działają bardzo sprawnie i ja sam, znając z Wrocławia, jak oni funkcjonują, ile już tam wypączkowało najróżniejszych firm ich obsługujących, zarówno polskich, koreańskich, mieszanych, a nawet ukraińskich, i jak oni to przeskoczyli momentalnie, robią kolejną wielką inwestycję w Dąbrowie Górniczej. jak to Mamy wszystko informację. funkcjonuje. Koreański Rządowy Fundusz Inwestycyjny. I wcale mnie nie dziwi, że oni takowy mają. Chiny mają takich funduszy, które mogą za granicą działać przy państwowych, bardzo silnych bankach. Kiedyś znałem 7 tego typu i oni naprawdę mają odpowiednie wsparcie. A jeśli w tym momencie tu się pojawi tego typu przedstawiciel i koreański bank eksportowy też otwiera u nas przedstawicielstwo, to naprawdę będą mieli prostą ścieżkę do finansowania tego wszystkiego, co im będzie potrzebne. I jeszcze chyba ominą wiele restrykcji w związku z tym, jeżeli chodzi o transfery kapitałowe, Tak, wchodząc i tutaj pod kontrolę. też Maciek, jedną rzecz mówiłeś, a więc znowu pozwolę sobie się nie zgodzić, ponieważ mówiłeś o tym, że Polacy kupują, ale tam czy jest offset. I ja myślę, że to jest złe myślenie, takie, Dzisiaj nie które... mówiłem o offsecie. No dobrze, nie mówiłeś. Dzisiaj masz jakieś A przysłuchy. Nie, no mówiłeś o tym, że tak kupujemy, ale czy coś za tym idzie, bo chyba rząd to tak kupuje, nie? Tak, bo do Dobrze. końca nie mamy informacji, czy to są joint venture, czy to jest całkowicie firma Okej. koreańska, która będzie produkować. Po prostu nie wiemy. Nasz rząd nam tego nie Mhm. komunikuje. Trochę więcej słychać z mediów koreańskich Tak, i nie jak oni wszystko coś nam się napiszą. podoba. No dobrze. Ale nie No bo jest ja to na chciałem zasadzie jak- takiej, że trzymasz to w plecaku i będziesz otwierał, wiesz, 2 miesiące przed wyborami, co 3 Tak, dni, ja... że to na takiej trochę zasadzie tak. jest. Nie. Tak, To tu się tylko nie że- zgadzacie. Dlatego, Nie, że nie tu są zgadzamy się. zbyt poważne te rzeczy i dopięcie w ten sposób tych umów powoduje, że one będą miały znaczenie przez bardzo długi czas, a nasi
jak na razie, a trochę ludzi pracujących przy obsłudze tego wszystkiego znam, jest chaos. Tak, a znaczy, a dla mnie jest jak gdyby istotniejsze to, no bo chyba się zgadzamy, że dla Korei te kontrakty z Polską, ale nie tylko z Polską, z wieloma krajami, zauważcie, w Europie, No. które nagle muszą postawić na zbrojenia jednak, są no taką manną z nieba, ja się tutaj zgadzam. I one są bardzo szeroko właśnie w koreańskiej prasie komentowane i zainteresowanie Polską, no nie wiem ile procent wzrosło, no ale gigantycznie. I tutaj myślę, że wraz z tymi inwestycjami będziemy mieli, to widzimy również w przypadku USA, tak? Natomiast w przypadku Korei będzie podobnie, dosyć silne zainteresowanie innych firm koreańskich do inwestowania i do handlu właśnie z Polską. A więc wydaje się, że to jest trochę taki win-win zarówno dla Polski, jak i dla Korei. No bo to, co mówiliście, nie jesteśmy w stanie tego, oprócz Amerykanów, co też nie jest łatwe, zakupić tego uzbrojenia w Europie, tak? Bo nie ma takich No jeszcze chodzi o to, możliwości. żeby mieć potem części zamienne i amunicję do tego uzbrojenia pod własną kontrolą przynajmniej. No tak, to już wchodzimy w takie szczegóły, na których ja się nie znam i być może tu masz rację, natomiast ja chciałem tylko dodać, że trzeba zauważyć również te elementy, które są wokół tych kontraktów i co te kontrakty powodują. No powodują to, że właśnie Polska zaczyna być w takim centrum zainteresowania firm koreańskich, tak, które szukają na przykład ekspansji na rynek europejski, bo widzą no pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o rynek azjatycki, tak? A więc ta Polska zaczyna, wiesz, dla nich być takim, dlaczego to jest istotne? No bo skoro robimy tak duże kontrakty i zaangażowane są, pamiętajmy, że w Korei mamy, tak jak w wielu miejscach w Azji, pewną hierarchiczność, czyli jeżeli pewne koncerny, pewne takie czempiony inwestują, to potem będziemy mieli taki efekt, że będą inwestycje następnych pionów, następnych podwykonawców i tak dalej, i tak dalej. To będzie spływać do Polski. Ja chciałem A tylko więc zwrócić ja bym uwagę tutaj- na temat amunicji. Maciek, jeżeli Koreańczycy chcą sobie zrobić tutaj bazę sprzętową w razie wojny tam, no to chyba pierwszeństwem będzie baza amunicyjna. Tak mi się wydaje, nie? I tutaj jest optymistycznie, że będzie produkcja amunicji na przykład do tych wyrzutni K239 i No część z właśnie. tego pasująca do HIMARS-ów. Mowa jest też o całkiem możliwe, że produkcji amunicji albo do K9, czyli 155 mm, albo też czołgowej, zobaczymy. Natomiast właśnie to jest wszystko na razie przez polski rząd trzymana informacja przy orderach, ale niestety wielu z nas, ludzi z branży, się obawia, że to trzymanie przy orderach jest dlatego, że to nie są tak dobre umowy w zakresie współpracy i podziału na przykład też kapitału w tych podmiotach i transferu technologii, jakie byśmy uważali za właściwe. Wiesz co, my jesteśmy chyba w takiej pułapce, że z jednej strony chcielibyśmy licytować mocno, a z drugiej strony rozpaczliwie potrzebujemy, prawda, tego sprzętu i tych inwestycji. W efekcie nasza, że tak powiem, nasza koncepcja do rozmów nie jest taka silna. No, zwłaszcza jak się najpierw ogłasza, co wygra. No nie? tak, jak się ogłasza, co wygra i tak dalej. No, tu jest, ciekawe będzie tylko jedno, na ile rzeczywiście Koreańczycy będą chcieli zrobić z Polski, tak jak tam mówiliśmy, takie zaplecze. I czego zaplecze? Bo jeżeli będzie tylko zaplecze do produkcji, czy też do sprzętu wojskowego, no to przecież wiadomo, że całego know-how nie przerzucą, bo także my nie będziemy mieli, bo niestety nie pozamykamy, zakładam, wszystkich swoich zbrojeniówek tylko i wyłącznie pod kątem tego, że będą robili koreańskie. To nie miałoby sensu. Choć na Nie pewno szarżuj oni z by naszą chcieli. władzą. Nie, dobra, no wiesz, nie ma nic tak głupiego, co nie może być jeszcze bardziej głupie. Ale zakładam, że nie. I tutaj cała zabawa polega na tym, co wejdzie,
tak naprawdę za zbrojeniówką, bo obstawiam, że zbrojeniówka jest tym takim etapem przejściowym. I jeszcze ciekawiej, moim zdaniem Koreańczycy, patrząc na Polskę, także liczą się właśnie z tym, co mówiłem, czyli że tą potencjalną siłę roboczą będą pozyskiwać nie tylko stąd, ale przede wszystkim z Ukrainy. Także być może część wiedzy, część technologii, no bo tutaj chyba, nie wiem jak oni będą na przykład grać, bo Turcja przecież ma swój interes, no ale w tym momencie będzie tak, że turecka, koreańska armatochaubica i armatochaubica, która jest w Polsce koreańska, a rynek może być odbioru ten sam. Słuchajcie, tak naprawdę to od razu, jak to się mówi, spod kciuka, gwistując w brydżu, wiadomo, że potrzeba jednej dużej rzeczy w Europie w tej chwili. Takiej huty stali jakościowej, która zapewni odpowiednią ilość. Dzięki naszym zielonym nie będzie żadnej. No więc właśnie, ale trzeba dobrej stali pancernej, trzeba dobrych odkówek do produkcji luf i to będą duże ilości i no gdzieś w tych niektórych krajach Unii Europejskiej, takich jak Polska, jeszcze da się to posadowić albo o tyle zmodernizować i zwiększyć Ale nie moce na zielonej produkcyjne energii. istniejących. A pytanie, No, a te zobaczymy. reaktory SMR nie mogą napędzać pieca hutniczego? Bo ja chyba o tym słuchałem na kongresie tym, na którym byłem. Mogą. To jest Tylko kwestia najpierw je odpowiednich trzeba postawić. transformatorów. Mhm. Mogą. I tutaj właśnie, nie wiem, jak patrzyłem te artykuły, które były, ja nie znam koreańskiego, patrzyłem po angielsku, ale powiedzmy były w koreańskiej prasie, no to tam dosyć dużo było na temat dwóch rzeczy, na temat energetyki jądrowej, że Polska jak gdyby stawia na tą energetykę i tutaj jak gdyby jest pole do popisu dla firm koreańskich, jeżeli chodzi o dostarczanie różnego rodzaju technologii i różnego rodzaju współpracy. I druga rzecz, na którą się wskazuje na przykład w Korei, u nas się nie wskazuje, że ze względu na to, że jesteśmy sąsiadami z Ukrainy, no Polska będzie odgrywała w mniemaniu powiedzmy koreańskiej prasy gdzieś kluczową rolę, jeżeli chodzi o odbudowę tej Ukrainy i również na Będzie to potrzeba Koreańczycy... stali, potężnej ilości stali. Koreańczycy liczą tak, tutaj na współpracę, tak? Czyli mając już tutaj pewne biznesy, przetarte szlaki, liczą na to, że będą mogli wykorzystać to przy odbudowie Ukrainy, gdzie te koreańskie firmy razem powiedzmy, nie wiem, z polskimi będą mogły coś na tej Ukrainie odbudowywać. A ja mam, do was ja mam do was pytanie w tej kierunek. kwestii. Bo Niemcy się wyautowują z tego biznesu, rozumiem. Bo zamykają Jakiego? elektrownie i zamykają huty i tak dalej, więc oni mówią, A zamknęli dziękujemy, my nie chcemy. A zamknęli już jest elektrownie nisza. węglowe? Okej, czyli jest nisza, jeżeli my postawimy na te SMR-y i wybudujemy hutę, to będziemy mieli największą, najlepszą hutę najprawdopodobniej w Europie. I Koreańcy chcą to z nami zrobić. No to Znaczy, świetnie. Koreańcy pewnie będą chcieli także dla siebie to zrobić, bo jeżeli to ma być zaplecze, no Tak. Tak, więc patrzcie, jak to się wszystko. Mhm. Znaczy, no, tylko wiesz, tylko że pamiętaj, jak my to wiemy i parę innych osób wie, to jeszcze parę innych osób, które gra o swoje kawałki tortu zbrojeniowego w Europie, też o tym wie. I o ile Amerykanom to odpowiada, bo i tak jesteśmy, prawda, odbiorcą wszystkiego, co oni robią, a robiąc Koreańczykom czy Koreańczycy, to i tak Amerykanie na tym też mają wartość dodaną na swoim obszarze. No to dla wielu graczy w Europie to nie jest dobry deal. Także z jednej strony możemy mieć bardzo nieciekawe procesy dezinformacyjne, które będą oficjalnie rosyjskie, czy białoruskie, czy chińskie, a będą leciały spod false flag zupełnie innej i należy się... Czy nie mamy teraz takiego systemu troszeczkę kopania Polski ze wszystkich stron? Czy to nie jest już proces rozpoczęty? Jak się ma słabą dyplomację, dokładnie. i się pozwala. Tak, dlatego właśnie chciałem tutaj, ja to nie chcę, żebyśmy my sami na przykład tym, bo trochę tak jak gdyby jak was słuchałem, to też miałem takie odczucie, że my kopiemy powiedzmy polski rząd, do którego mi jest daleko tak między nami, ale nie wiemy, ale kopiemy. Mówimy, na pewno jest tam coś złego, ale nie wiemy.
ale kopiemy, tak? No i to akurat nie wiem, no myślę, że tak nie powinniśmy robić, tak? Powinniśmy Czy wiesz, bardziej no, starać się jednak... SMR-y są, Mhm. są inwestycją, która będzie opłacalna. To jest kwestia tylko, które, czy te SMR-y, które teraz są w tej technologii, czy te, które dopiero są przygotowywane. I bez wątpienia to jest też coś, co no, nie tyle nas uniezależnia, bo to powiedzmy no, każda inwestycja w energię, która będzie uzupełniać tą tak zwaną zieloną nas uniezależnia, co przede wszystkim rzeczywiście spowoduje, że cenowo inwestycje u nas będą trochę inne, no bo to kluczem było, niemiaszki były cwaniakami ze względu na cenę energii. Cena energii poleciała w kosmos i ich zabolało. Francuzi wiedzą, co jest grane, ale zobacz, że francuski atom jest stary. To jest Ale ten jest też wielki atakowany wysiłek. przez Niemcy. No oczywiście, cały że jest czas. atakowany przez No, Niemcy, no bo Niemcy chcą oczywiście, no. wykopać atom po to, żeby z kolei, prawda, ustawić się tylko ze swoją energią. Tak. Ale francuski atom jest stary i jeszcze trochę i rzeczywiście też Francuzi będą stali przed problemem, jak rozwijać, jak to zmieniać i skąd wziąć tą kupę pieniędzy na zainwestowanie w to. Koncepcja ustalenia SMR-ów plus normalnej energetyki jądrowej u nas, plus rzeczywiście ta zielone miks. Jeżeli ktokolwiek wreszcie wpadnie na pomysł, żeby rozsądnie zarządzać tą energią, czyli dostarczać jej temu, gdzie trzeba, no to wtedy faktycznie możliwość dania odpowiedniej ceny za energię dla ciężkiego przemysłu, nowoczesnego ciężkiego przemysłu, paliwo do SMR-ów, no, Amerykanie już zadbają o to, jeżeli od nich kupimy. Ale nie tylko. Nie tylko, Koreańska oczywiście. firma też chce Koreańczycy tak produkować. samo, jeszcze Też, tam parę no. innych. No więc tutaj jest to kwestia tego, że ta energia rzeczywiście pozwoli nam budować przemysł. No a jeżeli my nagle będziemy mieli dobre walcownie, czy rzeczywiście dobre Huty stali. komponenty do produkcji stali, to przy tym 10, 15, 20-letnim cyklu, który teraz jest potrzebny do zmiany sytuacji wojskowej i długofalowego odstraszania, no to Niemcy, no, co tu ukryć, no biznes jest biznes, ich biznes potrafi liczyć i zrobi wszystko, żebyśmy na tym nie wyszli najlepiej. Dobra, tylko zostaje jeszcze kwestia materiału wsadowego do huty stali, czyli kęsów żelaznych. Czyli potrzebna jest huta pierwotna żelaza, a takich w tej chwili w Europie już nie ma. Dobra, ale szybciej ściągniemy żelazo, niż sobie postawimy hutę do żelaza. Dobrze, sam. Tak. To nie jest takie do końca, bo Ja jednak wiem, większość tylko tego widzisz, żelaza... tylko że z kolei stawiając żelazo, to z kolei znajdziemy się w sytuacji, w której musimy mieć znowu kopalnię rudy, bo inaczej będziemy mieli hutę żelaza, ale nadal nie będziemy mieli No kopalni. akurat ruda żelaza jest w Polsce, wystarczy ją eksploatować, jest w Szwecji, nie tak daleko. Nie musimy ściągać tego przez Jest na cały Ukrainie. świat. Jest na Ukrainie również. To Ukraina będzie miała huty żelaza, które będą dostarczały. Huty żelaza, tak. To dobrze, to powiedzmy, dopilnujmy, żeby oni mieli Bo huty ona żelaza. jeszcze ma u i nas huty technologię, i ludzi, i po prostu ten przemysł ciężki rzeczywiście miała dobrze rozwinięty. Ale Nawet to jeżeli on się trzeba teraz będzie, rozwalił. Trzeba będzie, żeby Unia właśnie pilnowała tego, żeby ten żelazo pierwotne, przetworzone w hucie, powstawało w bezpiecznym miejscu, jakim wtedy powinna być Ukraina i trafiało najpierw na nasz rynek. Czy na każdy rynek, na nasz też, no zobaczymy. Ale wiesz, nasz w sensie unijny, nie tylko, że No polski. tak, ale znowu, no to wymaga od nas, żeby tak naprawdę z jednej strony zabezpieczyć Polskę, w cudzysłowie nazywając to kontrwywiadowczo, przed wszelkimi operacjami wpływu, które będą miały na celu wykończenie planów budowy energii atomowej wszelkiej maści. I to jest klucz do naszych działań, to znaczy musimy być przygotowani także w przestrzeni informacyjnej do skutecznej walki, czyli musimy, ale tu znowu, jak nauczymy ludzi czytać dezinformację, no to cóż biedni chłopcy z rządu poradzą, jak na tym ciągną całą propagandę wyborczą. I tak źle, i tak niedobrze. A na pewno będziemy w tym momencie, bo to jest gra o taką stawkę, w której jeżeli byśmy rzeczywiście my chcieli,
no to tutaj trzeba mieć pewność, że z żadnej strony nie dostaniemy kopa, a my niestety za każdym razem, jak się nam wrzuci jakiegoś tego metalowego zająca, to jak te durne harty lecimy w danym kierunku, potem, prawda, zając zawraca, a my lecimy z powrotem. Dobrze, Wiesz bo co, ale to nie tylko my, wiesz, jak No popatrzymy nie tylko na my, rynek no ale dobra, no ale mnie nie niemiecki, interesuje. im też rynek rzucają, niemiecki. nie? I wiesz, nie? Ale I wolałbym, też żeby mamy. Niemiec latał za tym metalowym zającem, a my bylibyśmy tymi, którzy tą wajchę przekładają. To ja mam prośbę do oglądających polityków. Tu, jak widzicie, są fajne debaty i może wam coś Nie podpowiedzą. chcę polityków, dziękuję. Ale nie, ale czekaj, ale tylko jako widzów. Ja nie mówię, żeby cię zatrudnili, żeby słuchali i oglądali nasz program. słuchajcie, Uchowaj Boże. do tego wszystkiego Nie zrozumiałem. tak w prosty sposób przypominając, zaczęliśmy od żelaza i stali, ale spójrzmy na to, co jest w każdej armii, a zwłaszcza teraz widać bardzo potrzebne. Do produkcji amunicji o tym, że Wolfram, Kolorowe. a Wolfram to jest wiadomo gdzie, w głównej mierze kontroluje to Rosja i Chiny, ale właśnie miedź mamy u siebie, wyprodukować z tego odpowiednie mosiądze, ale jeszcze to przetwarzać. W Polsce w tej chwili została jedna walcownia metali nieżelaznych, która robi tego typu walcowaną taśmę, a reszta wszystko poginęło. Na zachodzie, jest coś jeszcze w Niemczech, tym podobne, w Bułgarii, w Austrii, ale generalnie rzecz biorąc tego już jest niewiele. I jeżeli nie przyjdzie opamiętanie w zakresie, co musimy mieć, na jakie strategiczne z punktu widzenia obronności gałęzie przemysłu trzeba będzie stawiać i owszem, one będą miały w końcu czystą energię z atomu, czy z czegoś innego, czy z zielonej, niech tak będzie, odpowiednie technologie, ale nie wolno tego wyrugować z Europy, bo inaczej w prosty sposób można odciąć w przyszłości od zdolności obronnych każdego, który nie będzie miał takich odpowiednio dużych magazynów, zasobów tego, a jak widać nie ma szybkiej, o czym Maciek powiedział, szybkiej, brutalnej, ale skutecznej wojny kilkutygodniowej, bo już mamy półtoraroczną, prawda, pełnoskalową, symetryczną Jeszcze wojnę. potrwa chwilę. Chyba, że wynalazki i zamiast tego będą, nie wiem, łuski syntetyczne, ale materiał do produkcji tych kompozytów, z którego to będzie, też trzeba skądś sobie zapewnić, a najczęściej dotychczas, tak jak i wkładka do produkcji leków w większości, jest z Chin. A ja mam pytanie do was, bo skoro jest ustalony gdzieś tam na szczycie NATO w Wilnie ten plan, który ma 4000 stron dokumentów i tak dalej, dotyczący armii i obrony. Czy Unia Europejska, czy Europa wypracowuje plan tego, co mówicie? Potrzebne jest nam huta, potrzebna jest nam, nie wiem, fabryka leków, potrzebne i dzieje się to, że mamy spisaną listę tego, co potrzebujemy i żeby wdrażać to, że ten kraj robi to, ten kraj robi to. Nie ma, dlatego że wszyscy cały czas myślą o jednym. Jest zglobalizowany świat i wszystkim sobie poradzimy, a Amerykanie będą cały czas pływać i chronić wszystkie oceany, żeby pływały sobie spokojnie statki. Po czym jak moment będzie, w którym to Amerykanie nie będą wszędzie pływać, no to nagle okaże się, że oj boli. A wiesz co, Mateusz, może się okazać wbrew pozorom, że na przykład to Korea stwierdzi, że coś bardziej opłaca się w Polsce otworzyć i wyprodukować, bo koszt na przykład transportu z Korei jest zbyt wysoki. Tak, jest zbyt wysoki. I tu bym liczył właśnie na tego typu inwestycje. Czyli wiesz, stwierdzą, my musimy to że zauważam, że w tyle. Europie na przykład nie ma leków i Nie jest ma. to dobry biznes? Nie leków, nie, ale nawet tej walcowni, tak, nieszczęsnej, Okej. stwierdzą, no dobra, zróbmy walcownię, mamy technologię, bo oni mają, tak, i może być nagle się okazać, że zacznie być import tej technologii i tego przemysłu do Europy, dlatego że na przykład Koreańczycy to potrzebują, tak, żeby zapewnić odpowiednią ciągłość, tak, produkcji. Energia, bezpieczeństwo energetyczne do takich inwestycji być może osiągniemy za jakieś 5, 7 do 10 lat. Wcześniej... Przy 70 SMR-ach, jakie są planowane. To... No dobra, ale SMR-a nie stawia się w 10 minut. Nie mówiąc o jednym, że... Ale to jest cykl 3 do 5 lat, a nie 10 do 12. Ale wiesz, o czym mówiłem? Mówiłem o osłonie kontrwywiadowczej, dlatego że ja w parę chwil zmontuję ci dowolną grupę wściekłych ludzi, którzy będą słyszeli, że 5G i MSR to samo. Za chwilę, prawda, wylecą w powietrze i zablokujecie MSR-y w dowolnym miejscu w Polsce. Jak tylko będę miał odpowiednio dużo czasu, 20 ludzi i Twittera,
powiedzmy z nieograniczoną ilością prawda. znaków. To I to jest cała zabawa. To bardzo Słuchajcie, już- niebezpieczne stwierdzenie. Nie, to nie jest niebezpieczne stwierdzenie, to jest tylko chwila odpowiedniego urabiania Ale nie, umysłu. ale Tutaj zareklamowałeś swoje zadziałał- usługi teraz takie. Zadziała jako tak Dajcie mi zwana 20 ludzi, zrobię wszystko w tym kraju. czerwona No co za komórka. problem, Typowa czerwona komórka teraz. Wiesz, my jesteśmy niestety podatni na to. To jest właśnie to. No. to prawda. To jest umiejętność, to kiedyś zawsze mówiłem, że my powinniśmy stworzyć taką immunizację cyfrową społeczeństwa. Tylko społeczeństwo, które jest świadome, to jest społeczeństwo, które nie reaguje na operacje wyborcze. Koniec, kropka, nikt na to nie pójdzie, bo żaden polityk nie odetnie gałęzi, która daje mu władzę i pieniądze. Ja mam pytanie, bo jeszcze mamy ten temat rosyjskiej ekonomii. Omawiamy go dzisiaj. Ja mam Tak. propozycję, żeby może zakończyć, bo mamy ponad 2 godziny. Jak wejdziemy na ruską ekonomię, to zajdzie 3, a można nagrać kolejny odcinek w kolejny dzień. Przecież Chociaż wiesz co, no te dane już nie będą aktualne. no to No i podejść. zróbmy. to dawaj. To tylko Właśnie, te chcecie? bieżące. Tak, Czy już te chce się bieżące. kończyć? No nic nie Dawaj, pisze. dawaj. Pan Daniel ma rację. Połowa tak jak us- zwykle Połowa piszą. Nie lubię usnęła mieć już. racji w takich momentach. Wolałbym się mylić. Słuchajcie, bo Uciszają mnie, czyli chcą więcej. To lecimy. Dawaj, tak, widzę, że tak jedziemy. Jadziem, No, panie Zielonka. Tak, dzisiaj rano na Ekonomia Rosji był artykuł na temat, no jak dla mnie, pewnego przełomu, który zapowiadaliśmy. A co, Mateusz, nie chcesz słuchać, czy? Okej, bo się ten. Dobrze, to może ja będę kontynuował. A więc mamy informację, słuchajcie, jak wygląda bilans płatniczy. I to publikowałem dzisiaj rano na ekonomii.rosji.pl. No i to będzie do Was takie pytanie. Ja przedstawię Wam, jakie są dane, natomiast głównie do Daniela i też do Maćka, jakie mogą być konsekwencje takie długofalowe tego, co widzimy. Pokrótce mniej więcej, jak to się przedstawia. W tym momencie, jeżeli chodzi o pierwszą połowę 2023 roku, Rosja zanotowała 20 miliardów dolarów nadwyżki, jeżeli chodzi o bilans płatniczy. A w zeszłym roku, całym zeszłym roku, to było 227 miliardów. Jeżeli popatrzymy na zeszłą połowę zeszłego roku, no to mamy spadek 7-krotny, tak, jeżeli chodzi o ten bilans. I to nie są jak gdyby najgorsze dane. Najgorsze dane są te, że w pierwszym kwartale ten bilans, ta nadwyżka wynosiła 15 miliardów. W drugim kwartale, który się zakończył, ona wynosiła już 5,5 miliarda, a w samym czerwcu mieliśmy deficyt 1,5 miliarda dolarów. No i główną przyczyną tego deficytu na rachunkach obrotów bieżących jest spadek eksportu. No to rozumiemy, że to jest kwestia ceny tej ropy, ale nie tylko. Cen surowców przy jednoczesnym lawinowym wzroście importu z Chin. No jeżeli popatrzymy sobie na ten import z Chin, no to słuchajcie, wygląda tutaj, że mamy wzrost o 78%, Tak, jeżeli chodzi o 78%. pierwszą połowę. No, 78%, jeżeli chodzi o widziałem te pierwszą dane, połowę. Tak, a jeżeli chodzi o drugą stronę, no to jest 19%. No i 70% tych płatności już w tym momencie to są juany, tych transgranicznych. Tam jeszcze coś tam jeszcze jest, jakiś tam rubel, ale to tak naprawdę tylko, żeby sobie to wymienić. Wszyscy się rozliczają w juanach i w dolarach na ten moment. Jeszcze tam dolary zostały, no ale one powoli będą się zmniejszać ich udział i to głównie te dolary zostały akurat na ropie naftowej. I teraz mamy tutaj również informację, że udział juana, jeżeli chodzi o obroty giełdowe na moskiewskiej giełdzie, wynosi 40%. On się mniej więcej już przekroczył i zrównał z tym udziałem dolarowym i euro. No i można mniemać, że w tym roku powinien przekroczyć 50%. I dodatkowo mamy taką wypowiedź pani, ja to podałem za bardzo
niezwykle groźną wypowiedź, bo pani Elwira powiedziała, że obecna dynamika kursu walutowego charakteryzuje się wysokim ryzykiem inflacji i bank centralny zamierza wziąć ten czynnik pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących stóp procentowych. Szoki inflacyjne występują częściej w Rosji niż w innych krajach, ale zaufanie do regulatora rośnie. No i tam było jeszcze o dynamice akcji kredytowej, która została rozbudzona przez 3 lata. No i teraz no wszystko wskazuje, że jest zapowiedź. Wszędzie obniżamy, tak mamy dane teraz ze Stanów Zjednoczonych z inflacji, które są pozytywne, są deflacyjne, natomiast wszystko wskazuje, że na najbliższym posiedzeniu bank centralny podniesie stopy. Wiesz o ile? Bo ja znalazłem informacje takie, jak analitycy przewidują. O 1, No ja ale mam słyszałem, że do 10, o 3,5 nawet słyszałem. Nie, ja mam... Ale to Ale przecież cała bajka runie o niskiej inflacji. Ale słuchajcie, ale czekajcie, to już bo tam według nikt nie wierzy. prognoz analityków tam rosyjskich mają podnieść do 7,9 z 7,5. W przyszłym roku ma być Okej. 7,7, a później 6,6 w 2025. Więc, To tam już tam więc nie to patrzę. jest ich zapowiedź. Zobaczymy, jak to będzie, bo to 21 ma zapaść decyzja, tak? Dobrze pamiętam? Tak, 21, Wiesz co, były wypowiedzi, że zostanie o 1% też podniesione. Widziałem też, że przy no żeby jak gdyby zatrzymać tą dewaluację, niektórzy nawet twierdzili, że wskazane byłoby do 10 szokowo Tak. podnieść, a więc I teraz słuchajcie, dla tych, którzy nie oglądali naszego odcinka z Pawłem z wczoraj albo przedwczoraj, Bonusowego. tak, nie, jeszcze wcześniejszego Nie, o fali głównego. bankructw. Tak. Informowaliśmy, że ilość bankructw w Rosji jest bardzo wysoka, tam 162 000 osób ogłosiło bankructwo w tej połowie roku i to jest bankructwo, tak, i 40% kredytów jest udzielana dla osób, które mają 80% swoich dochodów przeznaczają na kredyty. Czyli Na obsługę. Na obsługę kredytu, czyli są już na całkowitej granicy bankructwa takiego albo wpadnięcie w jakąś abstrakcyjną spiralę zadłużenia. Jeżeli te stopy procentowe zostaną podniesione nie 0,5, a 1 albo 3%, no to już na długich kredytach ta rata może wzrosnąć o nie wiem, 40-50% i dużo. uwali ich wszystkich, a tych ludzi jest łącznie 5 milionów. Więc mówimy o naprawdę ale potężnej wiesz co? ilości ludzi, nie? Ja mam inne pytanie, bardziej właśnie do Daniela. Jak ty sądzisz, bo zmienia się powoli model rozwojowy, bo ja napisałem, że to jest zagrożenie modelu rozwojowego Rosji, że wiesz, no Rosja jak gdyby i w latach 80. i 90. no była krajem, który żył ze sprzedaży surowców, tak, do Europy. No i teraz wszystko się zmienia. Te surowce Europa bierze z innych, zaczyna brać z innych źródeł. Udało się przekierować tę część surowców do Azji, no ale zarówno ceny, jak i waluta, no jest wiele jak gdyby mankamentów tego. Widzimy, że no, rezultatem tego jest to, że z eksportera no, zaczynają być importerem i to jeszcze importerem z jednego kraju. Jak gdyby rozumiecie, zmianę, to nie jest taka zmiana, jeżeli to się oczywiście utrzyma, tam pewnie teraz troszeczkę ta ropa pójdzie w górę, coś tam, natomiast no jest pewien trend i pewna tendencja, że idziemy w tym kierunku, tak, że importujemy z jednego kraju towary A eksportujemy do dwóch tak naprawdę. A eksportujemy tak naprawdę do dwóch krajów i nawet nie jesteśmy w stanie utrzymać tego modelu rozwojowego, który był ułomny, no ale dawał jakieś tam możliwości, tak? Powiedzmy ten wczesny Putin, czy nawet środkowy, no przez wielu Rosjan był uważany, że wtedy było w miarę okej, tak? Co wy sądzicie na ten temat? Znaczy wiesz co, problem polega na tym, że
myślę, że tutaj było tak jak z armią, którą teraz widzimy. Pamiętajmy, że Rosja sama z siebie niewiele włożyła w tą armię, z której teraz korzysta, bo to wszystko jest ten sprzęt poradziecki. Tak samo całą tą infrastrukturę krytyczną do surowców energetycznych de facto położono w czasach Związku Radzieckiego, no poza Nord Streamem 1 i 2, który się wziął i w pewnym momencie popsuł. Przerwę ci, bo to jest jak gdyby, czekaj, istotne. Korzystałem ze sowieckiego, Oni- a potem korzystali z tego zachodniego, z tych joint venture, Zachodniego, których teraz już nie mają. Którego nie mają, więc oni nie mają, jak to mawiają, tej renty. Znaczy korzystali z tej renty, prawda? Może tak, korzystali z tej renty, która im została po Związku Radzieckim, bo to wszystko działało. Spora część pól też wtedy była odkryta, obliczona, rozpisana i tak dalej. Znowu wtedy mieli trochę technologii, potem weszła ta zachodnia, więc problem chyba w tym, że Rosjanie, ja naprawdę chciałbym wiedzieć, że władze rosyjskie wiedzą, co się dzieje, jeżeli chodzi o tą gospodarkę daleką. Obstawiam, że nie, więc zachowują się tak, jak zachowywał się Związek Radziecki, zanim się nie rozpadł. To znaczy uważali, że wszystko, prawda, pomimo że buzowało, pomimo że wściekały się republiki, pomimo że Jelcyn wyraźnie wrzucał hasło w stylu nie będziemy płacić innym, Rosja potrafi się sama utrzymać, no to Gęsek i cała jego ekipa uważała, że spoko, Związek Radziecki będzie trwać wiecznie, a będzie trwać wiecznie, bo mówią o tym Amerykanie i amerykańscy, prawda, kremlinolodzy. Więc oni chyba nie są świadomi jeszcze cały czas tej katastrofy, która nad nimi wisi. I to wszystko działa na zasadzie siłą rozpędu, że my to przetrwamy, jak to przetrwamy, to nam się to wszystko ułoży, bo jesteśmy potęgą, jesteśmy wielkim krajem, mamy wielkie zasoby surowcowe i tak do nas przyjdą, bo muszą do nas przyjść. I ta życzeniowość ona jest, bo ta życzeniowość, powiedzmy tak, pewnie połowa oligarchów zaczyna kumać, że to nie wyjdzie. No ale przecież gdzie oni mają pójść i powiedzieć, co powiedzą dla Putina, jego otoczenia, słuchajcie chłopaki, to, że tak powiem, zaraz zrobi sru? No nie, no bo będzie chwila, jeden z drugim wypadnie z okna i kto inny to dostanie. Więc ta wiara jest chyba najbardziej katastrofalnym elementem, jeżeli chodzi o Rosję, a cała zabawa jest taka, że Rosja myśli imperialnie i co jest najbardziej niesamowite, w tej wymianie z Chinami ona myśli imperialnie, to jest raz, a dwa, ona myśli ciągle w ten sposób, że Chiny to była banda kretynów, Kitajców, głupoli w, prawda, dziwnych czapeczkach, którzy zasuwali na ryżu, a myśmy i tak ustawiali i towarzysze chińscy przyjeżdżali i sobie tam uczyli się od nas, jak wyprodukować traktor. A ponieważ to myślenie nadal jest, zresztą nie tylko tutaj, no wiele krajów tak myśli, my też mamy pewne kompleksy, natomiast przy ich skali, to ponieważ oni całkowicie nie rozumieją tego, co się dzieje, bo z pogardą patrzą na to i uważają, że ta wymiana to jest powiedzmy, co się dzieje u tych analityków. Jest niesamowicie, bo mamy taką potężną wymianę z Chinami. No i co wam możecie zrobić Europejczycy i cała reszta? Panowie z Rosji, panowie szlachta rosyjska rządzi, bo teraz handlujemy sobie z Chinami. Orzeźwienie czy otrzeźwienie przyjdzie, no ale boję się, że to otrzeźwienie będzie bardzo drastyczne, jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną. Czyli Rosjanie zaczną się zachowywać w sposób coraz bardziej, znaczy wierchuszka, coraz bardziej nieprzewidywalny, bo nadal będą lekceważyć Chińczyków. A Chińczycy w pewnym momencie po prostu sprowadzą ich na ziemię. To będzie groźniejsze niż nawet ta wojna, która jest teraz na Ukrainie. Bo Ukraina troszkę osłabiła, powiedzmy, mit potężnej Rosji, ale konfrontacja z Chinami, kiedy okaże się, że prawda, albo z Chin, albo wcale, no ona sprowadzi Rosję do poziomu, powiedzmy, prawda, księstwa moskiewskiego z czasów Czingis-Khana. I to może naprawdę bardzo mocno zadziałać wewnątrz Rosji. Będzie to szok. Oczywiście, tak jak nieraz mówiliśmy, że biznesmeni znajdą w tym swój interes, no ale cała ta struktura siłowników i tak dalej, cały mit, na którym budowano te państwo, on wtedy dopiero rąbnie. Nie teraz na Ukrainie, tylko wtedy, w tej takiej realnej konfrontacji, kiedy będą próbowali pokazać, że oni mogą sobie z Chinami robić co chcą. Pytanie, na ile Chiny będą chciały naciskać,
Ile lat przed nami. Ale Rosjanie naprawdę żyją w kompletnie alternatywnej rzeczywistości i chyba to jest dokładnie taki, to jest schyłkowy Związek Radziecki. Czyli ta wiara w to, że to się nie może rozpaść, bo to jest potężne. Ja sobie tak myślę ostatnio, że tak naprawdę portal Ekonomia Rosji największe sukcesy i najciekawsze artykuły będzie pisał dopiero po wojnie. Gdyż dopiero zaczną wypływać statystyki i pewne niuanse, które teraz są zakłamane przez na przykład wojenną gospodarkę albo blokowanie pewnych informacji. Wiesz, pytanie, jak długo będą chcieli utrzymać wojenną gospodarkę, bo to jedyny sposób, by to kontrolować. A właśnie, tak Tak, a propos wojennej gospodarki, fajna jest informacja. Rosja zwiększa zamówienia na broń. Nie mówimy tutaj o większej produkcji, tylko zwiększa zamówienia, ale na broń prostszą, bardziej sprawdzoną i żadne tak naprawdę nowinki w tym momencie nie ma potencjału wzrostu produkcji tych nowinek, a za nowinki przyjmijmy, że to byłyby rakiety typu Kalibr albo Iskander, Kinżały i tak dalej. No przepięknie się sami z siebie naśmiewają. A jeszcze dodaj, o czym mówiliśmy ostatnio u ciebie i u Mateusza. To, co jest teraz najlepsze. Nie tylko, że zwiększa zamówienie, ale zaliczki zwiększa na te zamówienia. Tak. I To jest dwie dobre. rzeczy. Jeśli przyjąć, że zaliczki na zamówienia w przemyśle zbrojeniowym do 90%, więc robi im się większa bańka, bo wychodzi im więcej gotówki z puli, jaką dysponuje państwo, Ministerstwo Finansów i Bank Centralny, to jeszcze teraz to wszystko, co kupują przy tym zwiększonym imporcie z Chin, również na zaliczkach, w tym momencie powiedziałbym, że ich cash flow, czyli przepływy finansowe są ujemne. To ja ci wrzucę informację, która będzie jutro na Ekonomii Rosji, bo jest już napisana i wrzucę ci taką przedpremierówkę. Spoiler! Taki spoiler, 2,5 biliona podatków wciąż nie spływa, opóźnienia. Trzeci czynnik. Trzeci czynnik to jest 37 miliardów dolarów, których nie ma, które są na papierze, ale fizycznie ich nie ma. I żeby sobie poradzić z tym, to wprowadzają podatek płacony z góry, automatycznie ściągany z konta podatkowego w dniu wystawienia decyzji podatkowej, a nie w dniu zapadalności. Jeżeli masz z tym jakiś problem, to się możesz odwoływać. Czyli Ale jeżeli pieniążki podatek lecą od razu. Czyli nasz podatek, powiedzmy VAT, 25 byłby ściągany, ale z przyczyn potrzeby wyższego rzędu państwowego już 20 ci go ściągną decyzją, tak? Na przykład? Wcześniej. Tak, No, kurde, bo genialne. masz coś takiego jak jednolite konto podatkowe. Paweł, popraw mnie, jeżeli tą nazwę źle powiedziałem. Tak. I wiesz, i tam musisz wpłacać te wszystkie pieniądze na podatki i tak dalej, i oni to sobie sami ściągają, decydują w jakiej kolejności, rozdzielają. I teraz Znaczy, tak, zasilasz tą potencjalną wysokością, czy musisz mieć górkę, bo jak nie masz, to jest... no właśnie Ministerstwo Finansów sugeruje, aby mieć górkę, w razie gdyby się pojawiła jakaś opłata, żeby ci ściągnęli, ale żeby ci nie naliczali odsetek, bo jeżeli nie zauważysz, że ci pościągali, to zaczną naliczać ci karę od tego pierwszego dnia. Taka sytuacja, zapraszamy na szczegóły jutro na Ekonomię Rosji. No ale szacunki będą się zgadzać, wiesz, na papierze będzie tak, że im się tam będzie wszystko, nawet deficyt podejrzewam, że na koniec roku będzie zgodny z prognozami. W sumie to można już teraz Jeżeli, określić, wiesz, jaki będzie. a wracając do tych zamówień broni, bądźmy szczerzy, no, jeżeli będą bawili się tylko w piechotę, no to w końcu będą rzucać. Kalibry drogie, a niewiele niszczą. Jednak Mobik z karabinem zabije więcej potencjalnie. Ale im ciągle ukraińskich brakuje żołnierzy. tych mobików, tej piechoty z karabinami. Spokojnie, cały czas sobie dobierają. Zobacz, że jednak cały czas sobie dobierają, więc tutaj, no dobra, no. Znaczy jest to pytanie takie, czy Rosja jest w stanie udawać Związek Radziecki, rzeczywiście pójść na Wielką Wojnę Ojczyźnianą? Moim zdaniem nie.
ale też nie wiemy, do czego ten system, kiedy rzeczywiście będzie już kompletnie w czarnej dupie, mówiąc kolokwialnie, jest zdolny. Czyli tak naprawdę popatrz, że Stalin z jednej strony, jak mu już, że tak powiem, ta cała armia zniknęła, to nie miał litości. Dopóki jeszcze miał tą armię, która liczył, że tych Rosjan jeszcze wrzuci, te pierwsze mobilizacje i tak dalej, no to ani kroku wstecz było trochę inne. A potem już było zero litości, tylko aparat służb specjalnych był inny. A teraz pytanie właśnie, nie zrobimy tego. Nie, moje plecy nie wytrzymają. A teraz ten aparat służb specjalnych też chyba nie jest wystarczająco silny. Szybciej by im się zbuntowały te regiony, gdyby naprawdę na chama zaczęli wybierać ludzi stamtąd. Jest jeszcze jakaś jedna informacja ciekawa. Firmy budowlane mają wybierać ochotników Tak, do Dobra, prac, to jest- do prac na linii frontu, tak? Dobrze gdzieś to pamiętam? Poprawcie Piechota mnie, wybraniecka, tak. 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 W zamian za otrzymywanie dobrych kontraktów państwowych, tak? I- ale inaczej. niewiele, ale Hermosy, niewiele to przeliczy. To jest po To Zlecenia chyba 2 od- sztuki, tak? Co najmniej 2 każda firma ma No, co najmniej dostarczyć 2. na teraz. Tak. A czyli im więcej, tym lepsze zlecenie. Tak. Tak. Ale to jest już jak handel Czyli zatrudniają ze niewolnikami, 20. nie? Słuchajcie, Czekaj, to jest jakieś Mateusz. te No, kajdany. Mateusz, na CITO, Idź, bo mój pan zatrudniają musi 10, dostać na zlecenie CITO na zatrudniają budowę z 10 chodnika. nosów, dają im dużą stawkę na początek, potem chłopcy idą do mobilizacji, a pan majster zostaje. No, I dokładnie tak będzie. I dokładnie tak będzie. No. To jest Nie tylko wiem, mi się to ścieżka akurat- na zarabianie na łapówkach i na kombinowaniu, kogo wrzucić do armii. Ale No to jest jak? tak. No pracujesz układając chodnik i przychodzą do ciebie i mówią, słuchaj, musisz jechać na front, zostałeś wybrany na... No jak to? Oni nie będą cię Szybko. pytać. Oni po ciebie przyjdą. Nie, no. Zostaniesz wezwany do kadr, tak jak do tej Tak. pory się dzieje, że jakiś tam odnośnie płatności, czy cokolwiek, tak? Przejdziesz że do masz tych urlop kadr, tam już bojowy. będą panowie czekać. Teraz już nie ma tej potrzeby, bo wcześniej dostawali zgłoszenie i następnego dnia. Teraz już cię mogą od razu zabrać. A my co to są za takie Taki brudny w tych stroju roboczym, tylko zadzwonisz do żony, że cię wybrali. Ale tu ludzie przecież będą się bali do roboty iść wręcz, albo będzie trzeba płacić łapówkę szefowi, żeby to nie być wybranym, nie? No, Tak, i ja to myślę, jest że to. tutaj będzie duża korupcja i Tak, to sposób na zarabianie pieniędzy na tej wojnie po prostu. Dla wybranych. Znaczy, dopóki niektórzy zarabiają, to ona będzie trwała, no bo jednak dla części osób to ciągle jest biznes i to potężny. Jeśli odpowiednio duża działka z tego biznesu idzie w górę do tych, którzy zarządzają tym całym cyrkiem, to będzie trwało. No, to jest ten paradoks, wyobraź myślę. sobie, że masz firmę, która dostarcza jakieś rzeczy dla wojska. Nawet nie te wojenne, ale na przykład ubrania. Sznurówki Teraz do masz butów. możliwość sznurówki do butów, buty, tak, cokolwiek, tak, 50% zaliczki, a w wybranych tam a jest jeszcze możliwość 90% zaliczki. Ale słuchajcie, No teraz jeszcze, dopiero teraz patrzcie, jaki będzie impuls inflacyjny. Gościa, pierwszego lepszego z ulicy ściągają, dają mu robotę. W tym momencie, Ale to musisz ściągnąć kogoś, a tam bezrobocie niskie. no musisz właśnie, niskie przebić bezrobocie. stawkę, nie? Przepraszam, Tak, ściągniesz go. Związek Teraz Radziecki tak. zawsze radził sobie z bumelantami, doprowadzali ich do pracy, więc znajdą trochę na ulicy, Mam doprowadzą informację. do pracy, dadzą kufajkę i oddelegują na front. Dobra, i teraz tak, od razu mu powiedzą, ty, no już masz taką dobrą pracę, bo byle czym go nie ściągną, idź weź se kredyt. Pójdzie, weźmie pierwszy kredyt na jakieś swoje tak, bieżące a tak się potrzeby. dzieje. Tak. Dokładnie. I zaraz jeszcze potem nagle dostajesz w ramach budowy zadanie bojowe. Idziesz do specjalnej operacji wojskowej. Gościu siada, mówi, kurde, już wszystkie pieniądze żona wydała. Muszę iść po jeszcze jeden kredyt, chwilówkę, żeby sobie kupić wyposażenie do Nie, armii. nie musisz chwilówki, idziesz wtedy po normalny kredyt, bo pamiętaj, że Ale to już drugi. tak, A tak, jesteś chroniony. jakoś tam, wiesz, może ci się uda, wiesz, nie? W każdym bądź razie znowuż kogoś tam przekupisz, dostaniesz ten następny kredyt, bo tam też właśnie jest dużo informacji, że ci bankowi są przekupywani, dlatego też te kredyty są też tak nadużywane, no ale zostawmy to. Idziesz do tej armii, no i nie musisz spłacać tego kredytu,
No bo jest specjalna ustawa, że dla rodzin żołnierzy i dla żołnierzy egzekucja komornicza jest zawieszona. No więc nie spłacając i tak będziesz miał święty spokój, więc ta bańka kredytowa i presja inflacyjna jeszcze się zwiększy. No po prostu genialne. A ja mam jeszcze jedną informację. Nie pisałem nawet nitki, bo nie miałem czasu. Osoby bezdomne i narkomani i tak dalej będą wysyłani na przymusowe prace. Czyli- Kopalnia kopów. Tak. To już znane. Ale wiesz co, już w ich ćwiczyli stanie to kiedyś. oni, ale wiesz co, towarzystwo na głodzie, które zostanie tam wysłane, no nie wiem. Chyba, No że i- to jest na zasadzie takiej, że chłopcy będą cały czas na haju, bo ktoś jeszcze będzie przy nich handlował, albo oni będą handlować. To się zawsze Słuchajcie, kiepsko kończyło. Jak przeczytać chociażby książki Joyce'a o tym, z czego potrafili robić mózgotrzepy najróżniejsze podczas bitew i walk na Wyspach Pacyfiku, to Tak. spragniony żołnierz i narkoman zawsze znajdzie sposób. No tak, tylko że wtedy pytanie, w którą stronę będzie strzelał w razie czego. Cóż, tak to wygląda u nich. Tak. I co, przebiegliśmy się po tej ekonomii? No, Ojej. w ciekawym wydaniu i ciekawym stopniu uważam, żeby nie zabrać Pawłowi z sobotniego live'a tematyki. Dokładnie. Tak jest. Długi będzie, ale postaram się jakoś zmieścić w czasie. A to właśnie o której Będzie godzinie krótszy. planujesz tego live'a? A to ustalicie 20:30. poza, a teraz się żegnajmy. Dobra, szanowni państwo, jeśli się podobało, to żegnają się od góry profesor Daniel Boćkowski, No, zobaczę stan. gospodarz Paweł Jeżowski, Mateusz Dziękujemy. Lech Drugi gospodarz Maciej Lisowski. i Tak jeżeli jest. się podobało, zachęcamy do lajkowania, komentowania, subskrybowania naszych kanałów, do dawania rady z reklamami, wspierania naszych kanałów w każdy sposób, jaki jest na kanale opisany, a także chciałem wam powiedzieć eksperymentalnie, że jakby ktoś tak patrzył, to na tym top czacie, gdzie wszystkich z czatu w ogóle pozdrawiam na obydwu kanałach, też są różne możliwości pokazania, co się komu podoba, a co nie. To też i zachęcam Dziwnie też... zabrzmiało, ale tym może zakończymy. A są różne naklejki i tym podobne. Czekajcie, bo tu jest pytanie, gdzie nas znaleźć na Spotify? Spotify. No, można. Właśnie, ja też Można. potrzebuję kogoś, kto mi pomoże ze Spotify'em, żebym zaczął wrzucać, bo kurde, nie jest to wcale takie Ciężkie. oczywiste. Nie jest, nie jest. Byłoby znacznie więcej i szybciej, ale nie jest to takie proste, uwierzcie. W sumie mój kolega ma jakiś tam swój To jeżdżący już po świecie. poza, to już poza. Tak, No, tak. Dobra, Tak więc jest. co poza, to poza. Moi drodzy, dziękujemy, żegnamy się, Dokładnie. W imieniu Dziękujemy. służby. widzimy Trzymajmy się w różnym składzie. Od jutra dalej. Pozdrawiamy, Tak jest. cześć. Pozdrawiamy. Hej.